Umiemy. Jak najbardziej. Dzień dobry panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, muszę trochę poprawić, żeby widzieć czat, ten przepiękny dzień. Co się dzieje? Ano nic, będziemy oglądać i komentować Oscary, jak łatwo się można domyśleć. Od razu mówiłem o tym już wiele razy, ale jeszcze przypomnę, nie będę pokazywał Oscarów, panie i panowie, nie będę, ponieważ nie mogę, nie mam praw do nich. Mam tutaj oczywiście włączony ekran, ale nie będę wam go pokazywał. Próbowałem znaleźć jakąś transmisję tekstową, że tak powiem, no ale oni wszyscy czekają oczywiście, aż się gala rozpocznie, więc zobaczymy. Zrobimy w ten sposób, bo widzę, że jesteście, jest Grabarz, bardzo fajnie i jest Wiktor elegancko i bardzo mnie to cieszy i również widzę, że Wiktor jest na Instagramie, więc bardzo fajnie. Tu widzę, jeszcze jest oczywiście, cześć Jerewaniu, witam cię bardzo serdecznie. Jest jeszcze oczywiście dywan, czerwony dywan. Słuchajcie, zaszalałem dzisiaj. Stwierdziłem, a co my tam? Postawiłem pieniądzury tak, żeby sprawdzić, jak to wyjdzie. Cześć, Reverse Gallery. Słuchajcie, postawiłem 20 euro i jeżeli zaszalałem po prostu, bo wierzę w siebie, jeżeli wygrają wszystkie te kategorie, przynajmniej 20 kategorii, no bo dokładnie wiecie, że są kategorie jak krótki metraż i tak dalej, które niekoniecznie. Jeżeli wszystko się uda, to z tych 20 euro zrobi się 24,52 euro. Więc raczej będzie zabawnie. Czyli widzę cię bardzo, Michał. Widzę, że Michał jest na Facebooku. Słuchajcie, jest na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Twitterze i na Instagramie. Bo czasami jest tak, że niektóre się strony haczą. I oczywiście na YouTubie jesteśmy, że tak powiem, podwójni. O, proszę bardzo, może być tak. Jesteśmy pionowo i poziomo, krótko mówiąc. Że możecie oglądać, gdzie wam się tylko żywnie podoba. Kogo obstawiam za najlepszy film? Najlepszy film obstawiam bodajże Oppenheimera. Ale motyw jest taki, a nawet sprawdza, mi się wydaje, że Oppenheimera. Sekundeczkę patrzę, 23, kategoria 23, Oppenheimer. Znaczy, obstawiłem, chciałbym, żeby to było Poor Things, no ale za najlepszy film, zgadzacie? Tak, ale będzie to Oppenheimer. Motyw jest taki, panie i panowie, zrobimy w ten sposób, że każdą z kategorii oznaczyłem sobie 2 kolorami, czyli co chciałbym, żeby wygrało, a także co mi się wydaje, że wygra. I zobaczymy. To Twitter, przepraszam bardzo, X. Więc zobaczymy. Mam tutaj w kolejności, zacznijmy od kategorii animowanych filmów pełnometrażowych. Aktor w roli drugoplanowej i aktorka w roli drugoplanowej i dokumentalny film fabularny. To są te 4 kategorie na początek. Dziś odsłaniu będę sobie przygotował. Nie będzie chyba dla nikogo zaskoczeniem, jeżeli powiem, że jeżeli chodzi o animację, to wybrałem Spidermana. Spiderman wygra będzie najlepszym filmem. Aktora najpierw, aktor w roli drugoplanowej. Postawiłem panie i panowie, jak wy tam obstawialiście. Może zaczniemy tak. Widzicie, gdzie można obejrzeć galę? Pieter, to zależy, gdzie jesteś. Jeżeli w Polsce, to tylko i wyłącznie masz Kanal Plus. Ja akurat mam Kanal Plus wykupiony i się okazało, że nie działa. Więc akurat ja jestem. A jeżeli masz VPN-a, to ITV, to jest stacja brytyjska, itv.com, oni pokazują za darmo LAN, można sobie spokojnie obejrzeć. Ale to musimy mieć jeszcze VPN-a, bo jeżeli nie, to nie da rady. Właśnie także może. I wyraźnie słychać? Zobaczymy, może coś się poprawi. Takie razy jak lepiej troszeczkę może? Może teraz lepiej jest. A czasami tak to akurat się zdarza, że zobaczymy. Może teraz będzie lepiej, bo możliwe, że okej, dobra, bo możliwe, że wykryli drugi mikrofon, dlatego właśnie w tym momencie drugi mikrofon odłączyłem. O, i jest Yeti. No i wydaje mi się, że teraz wszystko jest w porządku. Lepiej, no wydaje mi się, że po prostu wychwycił tego mikrofona, dlatego też specjalnie wyłączyłem TikToka. Także nie jesteśmy dzisiaj teraz na TikToku, akurat jesteśmy tylko i wyłącznie w tych karier. Dobrze. Brak dźwięku, no to już chyba nie tym razem. Teraz mi się wydaje, że już jest wszystko dobrze. Chwilowo. Okej, no to teraz już jest super. Mój Yeti się już spisuje. Okej, w tym momencie, sekundkę muszę dać.
No, wydaje mi się, że już się gala powoli zaczyna, bo są najlepsze momenty, także jakoś tak to fajnie, wygląda. Teoretycznie powinienem tutaj, wrzucać jaka kategoria, ale to akurat nie ma znaczenia, więc, zobaczymy jak to, jak to będzie. Także jeżeli chcesz, tutaj tak jak było pytanie wcześniej, proszę bardzo, Pieter, wbijaj sobie z VPN-em na itv.com albo Kanal Plus online, w Polsce. Tylko mówię, ja Kanal Plus mam wykupiony, no ale niestety nie działa. Także tak to będzie, panie i panowie, wyglądało dzisiaj. No tak, no tutaj, Rocky boksuje i John Travolta się pojawia. To sobie jeszcze przyciszę, ich, bo jest, w porządku. I animacja. Ja mówiłem wam, że wydaje mi się, że Spider-Man nie, niestety nie można obrazu z gali. Bardzo chętnie bym wam udostępnił, bo dobrze wiecie, że, ja akurat z tym nie mam problemu, że jeżeli, mogę, to bym wam bardzo chętnie pokazał. Wrzucam tylko na sekundkę, żeby mnie nie zbanowano. Po prostu widzicie, że ja mam tę galę, no ale niestety jeszcze tego by brakowało. Byłby ban bardzo szybki, bo akurat dosyć sprawnie w tym aspekcie działa, akademia, więc no niestety tylko i wyłącznie ja i za chwilę gdzieś tutaj się pojawi z boku, tekstowa relacja, więc będziecie mogli sobie poczytać, co tam jest. Hej, hej, już odpaliłem. Będzie się oglądało Oscarki. Hubert pisze. No oczywiście, że tak. Hubert, daj znać, na czym oglądasz, bo tutaj są pytania właśnie, gdzie można obejrzeć Oscary. Ja oglądam na ITV. Wiem, że w Polsce jest Kanal Plus online, także dajcie znać. Dajcie znać, jeżeli coś najwyżej przypniemy gdzieś, na górze, żeby ludzie sobie mogli spokojnie wchodzić, oglądać i sprawdzać, bo rzeczywiście, no ja mówię, niby elegancko wszystko, niby zapłacone, niby VPN dobry, niby działało 3 godziny temu jeszcze, jak sprawdzałem, a teraz już po prostu jest delikatnie mówiąc, nie działa. Proszę bardzo, Wiktor na Kanal Plus. Możliwe jest, że pomiędzy mną a wami jest kilka sekund opóźnienia, tak, bo przynajmniej bodajże w zeszłym roku, więc jeżeli tak będzie, no to, bardzo bym prosił o nie pisanie, kto dostaje Oscara, czy jak jest i kiedy. Mówiłem wam wcześniej już, podczas, poprzedniego live'u, że troszeczkę zmieniły się zasady przyznawania. O, proszę bardzo, na Kanal Plus Premium oglądacie, super. Więc możliwe tylko mają problemy z VPN-em. Zmieniły się, zasady. Motyw jest taki, że od przyszłego roku będzie jeszcze nowa kategoria jedna. Ma to być od przyszłego roku, czy tak się stanie, zobaczymy. Najlepszy casting. Ma to być najlepsza, obsada. Szkoda, że w latach 80. takiej nagrody nie było, bo Birch to jest ta pani między innymi odpowiedzialna za Commando, Predatora, Wykidaju, Szklaną pułapkę, Zabójczą broń i tak dalej, i tak dalej. Na pewno by zgarnęła mnóstwo, e dokładnie, proszę bardzo. Wystarczy wejść na Kanal Plus, wykupić najtańszy abonament i już powinno się dać Oscary oglądać. Także jak chcecie, to właśnie na Kanal Plus online. Nie mam żadnego kontraktu z Kanal Plusem, więc to nie jest w żaden sposób, reklamowanie tejże firmy. Już tutaj patrzę, proszę bardzo. Dajcie panie i panowie znać. Ja obstawiam Spidermana, a co wy myślicie, kto dostanie nagrodę w kategorii film, animowany? Najlepszy film animowany pełnometrażowy. Mamy nominacji kilka, muszę oczywiście kartkę znaleźć. Proszę bardzo, nominowani w tej kategorii mamy, Elemental. O, ja cię muszę chyba rzeczywiście odpalić sobie Filmweb, żeby wiedzieć znać te tytuły, po polsku, bo to akurat tak niekoniecznie to jakoś, wygląda gadać po angielsku. Tytuły na pewno są przecież po polsku też. Czekajcie. Lista nominowanych do Oscara. Zobaczymy, czy się pokaże, czy oczywiście będą jakieś, o proszę bardzo, pełna lista nominowanych filmów, super jest. Także odpalamy i już tutaj sobie, patrzę. Muszę tylko znaleźć film animowany pełnometrażowy i będę wiedział w tym momencie. Jest, Chłopiec i Czapla, Między nami żywiołami, Nimona, Robot Dreams, Spider-Man poprzez multiversum. Nie będę czarował, że, chciałbym, tak, o robotach. Oscary się zaczynają za 8 minut, to jest odliczanie. Chciałbym o robotach, bo rzeczywiście to jest film, który dystrybuował Filmweb i nie Filmweb, tylko Best Film i akurat na ten film w trakcie odcinka charytatywnego rozdawałem wam bilety do różnych sieci, więc byłoby fajnie. No ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o najlepszy film animowany, no tutaj Spider-Man poprzez multiversum nie ma podejścia i tak akurat to będzie.
Dobra, już tutaj patrzę, jest. Tak mi się wydaje, że akurat tak to się stanie. To jest pierwsza. Jeżeli chodzi o aktora drugoplanowego, no to nominowanych też mamy kilku zacnych dżentelmenów. Najlepszy aktor drugoplanowy nominowani są Sterling Brown za American Fiction, Robert De Niro za Czas Krwawego Księżyca, Downey Jr. za Oppenheimer, Gosling za Barbie i Mark Ruffalo za Biedne Istoty. No i powiem wam w ten sposób. Sterling Brown byłby dobry. Robert De Niro nie przekonuje mnie, jeżeli chodzi o rolę w Czasie Krwawego Księżyca. Rzeczywiście nie jest to najlepiej. Ryan Gosling za Barbie to nie jest rola oscarowa w ogóle, a Mark Ruffalo w Biednej Istoty niby fajnie, niby ciekawie, ale rzeczywiście nie. Wydaje mi się, że akurat tutaj Robert Downey Jr. dostanie Oscara. I tutaj się rzeczywiście nic się nie zmieni. Tak to będzie zrobione, że Downey Jr. A jeżeli chodzi o aktorkę w roli drugoplanowej, no to mamy nominowane takie panie. Emily Blunt za Oppenheimera, mimo że ona tam pojawia się dosłownie przez sekundkę, można by powiedzieć, w przekroju całego filmu. Daniel Brooks za Kolor Purpury, America Ferrera za Barbie, Jodie Foster za Nyad i Devin Joy Randolph za The Holdovers, czyli Przesilenie zimowe. Całkowicie odrzucamy tę całą aferę, która teraz się dzieje z filmem Przesilenie zimowe, bo głosowanie na Oscary zakończyło się w styczniu, więc nawet jeżeli coś by się stało, to i tak nie ma znaczenia. W tym momencie już te nagrody są gdzieś tam schowane. Emily Blunt, jak dla mnie, za mało jej było w filmie. Daniel Brooks, jeżeli chodzi o kolor purpury, nie. Ja w ogóle cały czas oglądając ten film porównywałem obie panie do zarówno Whoopi Goldberg, jak i Oprah Winfrey, bo to ona oczywiście występowała w tym filmie, ale nie bardzo. America Ferrer za Barbie, no ona chyba tylko dostała dlatego, że musimy dać Barbie, więc wrzucimy coś, może się stanie. Jodie Foster za Nyad. Jak oglądałem, Nyad jest można obejrzeć sobie na Netflixie, jak oglądałem ją i te jej specyficzne okulary, mówię, kurde, ona mi kogoś przypominała i potem sobie przypomniałem, że takie okulary, które nosi Heston Blumenthal. To jest taki bardzo znany kucharz, więc jak najbardziej. Już tutaj patrzę, co piszecie. Robert Downey Jr., okej. Natalia pyta, a w jakiej zakładce na stronie Kanal Plus znalazł pan live z rozdania Oscarów? Niestety ja mam jakiś problem nic związanego z Oscarem, nie wyskakuje mi na moim koncie. Sekundkę, w ogóle wrzucę ci link, to będziesz mogła sobie spokojnie, nie tutaj, wejść i zobaczysz, będziesz wiedziała jak to wygląda. Ja mówię, no mi akurat Kanal Plus też szwankuje, dlatego ja nie oglądam na Kanal Plus w tym momencie, proszę bardzo. To jest link, nie żaden darmowy czy coś, to jest po prostu link do Kanal Plus, do transmisji oscarowej. Ja go wziąłem z Filmwebu po prostu i to wszystko. Także użytkownik Raxix, cześć Raxix, witam Cię bardzo na Instagramie. Także to jest ten. Wystarczy wpisać Oscary 24, więc na razie, że tak powiem, my może tak to zostawimy. Mam nadzieję, że akurat wszystko Wam się spokojnie uda obejrzeć. Ja też miałem problemy, dlatego mówię, mam wykupionego Kanal Plusa, ale niestety nie działa, więc będę się pewnie jutro kłócił z nimi, czy coś, czy jak. Więc tutaj piszecie, że Robert Downey Jr. drugoplanowa, no tak mi się też mi się wydaje. Jeżeli chodzi o panie, to tak jak mówiłem, no nie będę nikogo czarował. Davin Joy Randolph za The Holdover, czyli Przesilenie zimowe. Wydaje mi się, że ona dostanie Oscara. Jodie Foster, rola ciekawa, ale jak na samym końcu filmu jest akurat takie wstawki są właśnie bo to jest film oparty na faktach. Wstawki, jak to właśnie ta prawdziwa Nyad przepłynęła i była pokazana ta postać, którą Jodie Foster odgrywała. No okej, ona wyglądała dobrze, ale nie wyglądało to super rewelacyjnie. Nie ma problemu, jak najbardziej. Jeżeli się udało, to tylko mnie to cieszy. Oscary się zaczynają za 3 minuty i 52 minuty. Także wydaje mi się, że wielkim wygranym dzisiaj będzie na pewno film Oppenheimer, według mnie oczywiście. To jest, tak mi się będzie wydawało, że tak akurat będzie. Prawie wszystko obstawiłem, że zgarną, że zaszaleją, więc zaraz zaczynamy, panie i panowie, i zaczniemy, jak mówiłem, chyba 3 kategorie na dzień dobry dostaniemy. Pełnometrażowy film animowany, aktor w roli drugoplanowej, aktorka w roli drugoplanowej, no i potem jest pełnometrażowy film fabularny. Pełnometrażowy film dokumentalny. Oczywiście. Tutaj obstawiam, z tego co pamiętam, chyba 20 dni w Mariupolu, tak mi się wydaje, sekundkę. Feature film, tak, 20 dni w Mariupolu, tak mi się wydaje, że akurat
ten film wygra i tak to będzie wyglądało. Popatrzymy. Dziękuję bardzo. Jest mnóstwo ludzi. Dajcie łapkę w górę, niech coraz więcej osób do nas dołącza, niech to rzeczywiście się dzieje. Niech więcej ludzi z nami będzie, bo to akurat więcej ludzi, wiadomo, większa frajda, ciekawiej to będzie wszystko wyglądało, więcej opinii. Okej, tu mam podgląd na Oscary, jeszcze nie ma, a co tutaj jest? Mm, Aha, to jest to, ale to nie o to mi chodziło. Szukam właśnie cały czas, jakiejś fajnej, jeżeli macie gdzieś może dostęp do transmisji, ale tekstowej, żebym to mógł wam pokazać y, gdzieś, no, kto, co, gdzie, jak i kiedy. To byłbym bardzo bardzo wdzięczny, bo co wejdę, to wszyscy oczywiście niby już zaczynają, ale może dopiero rzeczywiście zaczną za 2 sekundy, jak to się już, jak się gala, ruszy. Pożyjem, uwidiem, panie i panowie. Zobaczymy, zazwyczaj to oglądam na Onecie, e, ale nie tym razem. Pierwsza wpadka na Oscarach już za nami. Oj, zaliczyła upadek. Ktoś się przewrócił. Już patrzymy, bo to oczywiście. O, jest tutaj transmisja, super. Może nawet, to czekajcie, wejdę na bam, 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 no, jakby to tutaj, że tak powiem, zrobić. Sekundkę, zaraz ogarnę. Będę miał dla was transmisję właśnie tekstową, bo znalazłem, więc nie ma, nie powinno być problemów. Lizzie Koshy zaliczyła bolesny upadek. Liza Koshley zaliczyła bolesny upadek, przewróciła się, no ale nic się, mam nadzieję, nie stało, jest wszystko w porządku. Także jest git, jest dobrze, jest bardzo fajnie. Co tutaj piszecie? Ej, ja na kategorię film dokumentalny idę myć włosy, bo mnie to nie interesuje. Wiesz co, są 4 kategorie, które rzeczywiście, no, dla mnie to jest w wielu przypadkach strzał w ciemno, ponieważ ciężko je dorwać. Chodzi mi oczywiście o filmy krótkometrażowe, czyli krótkometrażowy, aktorski i fabularny, no i filmy dokumentalne. Właśnie, bo chodzi o to, że te 4 kategorie są najciężej reprezentowane. Ja wiem w tym momencie, że powiecie, a Mariupol akurat teraz w kinach i tak dalej. No ja niestety mieszkam w Irlandii i akurat nie, w moim multiplexie uświadczyć coś, fajniejszego, ciekawszego niż, powiedzmy, jakiś box office'owy hit, no to rzeczywiście Mission Impossible. Tutaj to nie ma takiej opcji. U mnie jeszcze czerwony dywan, wypowiada się pani, która się skrzywdziła i tak, tutaj w tym momencie sobie jeszcze gadają, bo, zaraz będzie, jak będzie zaczynało się, to będziemy śmigać, będziemy mówić, nie ma z tym najmniejszego problemu. Gdzie to jest? Tutaj elegancko. Okej, już lecimy, już zaczynamy. I teraz tylko wam zmienię i przedstawię, żebyście widzieli, ale nie ten obraz będziemy przechwytywać, tylko wezmę inny, przechwytywanie innego obrazu. Przechwytywanie ekranu. Nie, weźmiemy ten trzeci monitor, proszę bardzo. Ten trzeci monitor, bo mam takowy. Chwalę się, ale mogę, bo mam. Dobra, i teraz jeszcze trzeba oczywiście kamerkę nad to, żeby było to wszystko jakoś fajnie widać. O, jest super. Proszę bardzo, mamy tutaj i widzicie teraz jakoś nie najgorzej te wszystkie rzeczy. A też troszeczkę sobie, proszę bardzo, powiększę się. A co? Skoro ja tu jestem, to niech będzie jakoś w miarę sensownie. Mam nadzieję, że akurat ta strona będzie się odświeżała sama, że nie trzeba będzie nic kombinować. Cześć Dominik, witam cię bardzo serdecznie. Lecimy z Oscarami oczywiście. Widzę, że tutaj widzicie moje zakładki, bo tam oczywiście ich jest całe mnóstwo, no ale to jest akurat tak to jest, że streamerzy tak to mają, jeżeli się po prostu przygotowuje pewne rzeczy, no to oho, czekajcie. Tak zrobię, że będzie to wyglądało bardzo, bardzo ładnie. Mam nadzieję. Tutaj trzeba byłoby im chyba reklamę wyłączyć, bo kurczę, co to jest, żeby reklamę mieli za darmo płaconą? Nie no, nie ma takiej opcji. Dobra, niech tak będzie. O, proszę bardzo. Y, Dobra, niektórzy jeszcze cały czas gadają. Mam nadzieję, że zaraz sobie zaczną, zaraz przyjdą. Bo tak, bo wiadomo, w Ameryce to są jeszcze reklamy. Zobaczmy, czy ta strona się sama odświeży, czy trzeba ją odświeżać. Nie, sama się chyba będzie odświeżała, czyli jest to w porządku. O, już się zaczynają? No widzisz, a u mnie jeszcze gadają?
To pokazuje po prostu, jak bardzo jestem, że tak powiem, jak bardzo ten mój live jest zapóźniony. No, niestety na to nic nie poradzę. Odświeżyłem, zobaczymy. Watch live, dawać. I teraz się cholerstwo nie połączy. To dopiero byłoby jajo, co? Co mnie akurat nie zdziwiło. No dawać. Widzicie, włączyłem, przełączyłem, podłączyłem i jest kiszka. No, ci jeszcze gadają cały czas, także no, jak widzicie, ja będę miał dobre jakieś 30 sekund, może minutę, także grubo. Siema Domin też tutaj na pionowym, także jest ojać. No i teraz idzie. O, tutaj, tak, tutaj kto ma najwięcej nominacji. Cały czas coś się dzieje, tylko ja pewnie znając życie, skoro mam zapóźnione tutaj, no to będę miał wcześniej informacje z Onetu, kto wygrał. No zobaczymy, może jak to się uda się ogarnąć. Nie wiem, czy wiesz, jak wygląda pani Karolina Korwin-Piotrowska. Ktoś ją ciekawie ubrał w kwiatki. Tak, wiem, jak wygląda Karolina Korwin-Piotrowska. Pamiętam ją kiedyś z filmidła, a poza tym była chyba u Wojewódzkiego nie tak dawno, czy jakoś tak, więc... Okej. No nie wiem. Wiktor, bo tam widziałem, że mówi, że już się zaczynają. Czy już pojawił się Kimmel, czy coś, czy po prostu na razie jest cały czas gadający głowę? Zobaczymy. Ja przypomnę, że dzisiaj oglądamy Oscary. No oczywiście nie mogę wam pokazać co, gdzie, jak, dlatego macie tylko i wyłącznie w formie tekstowej i ja, który będę komentował też Oscary. Lista tutaj jest. Także gadają pani Korwin nawija. No to nie stresuj mnie człowieku, bo normalnie, bo ja już myślałem, że już gala leci, że już idzie. Tutaj przełączam tych brytoli, kombinuję cokolwiek, no bo wiadomo, a tutaj jakoś tak. No widzisz, dobrze jest, pełna lista tutaj. I tutaj to mi jest potrzebne, czy to mi jest niepotrzebne? Wywalam, bo nie ma potrzeby. Słuchajcie, wiadomo, że to dopiero na końcu będzie, więc jeszcze mamy mnóstwo czasu do tego, ale kogo byście obstawili, jeżeli chodzi o najlepszy film? Kogo byście wy wrzucili w kategorii najlepszy film? Bo rzeczywiście jest kilka fajnych. American Fiction, Anatomia Upadku, Barbie, Przesilenie zimowe, Czas krwawego księżyca, Maestro, Oppenheimer, Poprzednie życie, Biedne istoty, Strefa interesów. Akurat Poprzednie życie dzisiaj dopiero nadrobiłem. Kogo byście wy wrzucili do tej kategorii? Do tej kategorii z najlepszym filmem, bo rzeczywiście obsada jest mocna. American Fiction mi się podobało, nie wszystkie mi się filmy podobały, ale wam teraz powiem. Anatomia Upadku też ciekawy, inny film. W ogóle dla tych, którzy nie wiedzą, o Jasie, żebym teraz pamiętał, jak się nazywa, Samantha Huller, aktorka, actress in the leading role. No i patrzcie, i zginęło mi. No oczywiście standardowo, że mi zginęło, bo nie... Tak, Sandra Huller, przepraszam. Ona w ogóle też, dla tych, co nie wiedzą, występowała oczywiście w Strefie interesów. Także ma dwa takie filmy. Barbie, Barbie nie czarujmy się, Barbie nie ma szans, żeby rzeczywiście dostała nominację Oscara w kategorii najlepszy film. Przesilenie zimowe, dobry film, ciekawy, ale nie aż taki mocny. Czas krwawego księżyca Martina Scorsese, Martin Scorsese powinien za lepszy film dostać Oscara, a skoro nie dostał za Wściekłego byka, czy Ulicę Nędzy chociażby, za Taksówkarza i kilka innych produkcji, no to nie będziemy się czarować. Maestro nie bardzo, Oppenheimer ma szansę, Biedne istoty możliwe, że też, ale ja bym naprawdę obstawiał Oppenheimera. Kocham kino, pisze raczej Oppenheimer. Też mi się tak wydaje, Marcino. Ja mam tak naprawdę prawie wszędzie mam właśnie wrzuconego Oppenheimera. Może nie wszędzie, ale w wielu aspektach. Czy by się już zaczynało? Także mi się wydaje, że Oppenheimer bez mówi, tak. Tutaj też będzie, mi się wydaje, że Oppenheimer. Past Lives, czyli Poprzednie życia, też bardzo ciekawa produkcja dzisiaj obejrzałem. Bardzo mi się rzeczywiście ujął mnie ten film. Na końcu dostaliśmy
to, co powinniśmy dostać, nie to, co, oczekiwaliśmy, tylko to rzeczywiście, co powinniśmy dostać. Ale czy macie takie wrażenie, że w tym roku dużo filmów jest wrzuconych, z nominacjami po to, żeby była różnorodność? Nie to, że są najlepsze produkcje, najciekawsze, tylko wrzucimy je, niech będzie inaczej, niech będzie dziwnie, niech będzie fajnie, niech będzie, kolorowo, bo niektóre produkcje według mnie w ogóle nie zasłużyły, żeby się tutaj pojawić. Wracę za pół godziny, jak skończą gadać o sponsorach i sukienkach. Nie ma sprawy. O, jest Jimmy Kimmel i Barbie. Czyżby się już zaczynała akcja? Oczywiście Jimmy robi swoją akcję, kiedy pojawia się w filmach, więc w tym momencie sobie gada z Barbie. Okej, no i zaczynamy. Oscary, panie i panowie, grubo. Jimmy Kimmel. Dajcie łapkę, nieważne na której platformie oglądacie, dajcie łapkę, niech to się niesie. Łapkę, serduszko, czy co tam się udaje na tej platformie, będzie mi bardzo, bardzo miło. Gdzie oglądać? Tutaj już cześć Martyna, witam cię bardzo serdecznie. Ja niestety nie mogę pokazywać, mówiłem już wcześniej, ponieważ nie mam praw, do tego. Na Kanal Plus Premium. Na Kanal Plus Premium możesz śmignąć, wejść i tam oglądać. Tylko jest płatne, chyba, że masz VPN-a, no to na itv.com, to jest brytyjska telewizja i tam można oglądać. Ja właśnie tutaj oglądam. Mm. To są o strefie interesów. Ciekawy, bardzo ciekawy film. Inne podejście do tematu, ale rzeczywiście warte obejrzenia. No, oczywiście, wiadomo, już się spóźniłem. Mhm. To jest link do, Kanal Plus Premium, więc to jest płatne. Tam bodajże 29 zł się płaci, ale to jest, działa. To jest link, z Filmwebu, także możecie wejść i śmignąć i sobie tam, wykupić. 29 bodajże złotych. I na razie go zostawię przypiętego, niech sobie będzie. Eee, o, proszę bardzo. Dobra, gadamy o Barbie. Oczywiście podsumowuję wszystkich, mówi, że Greta, no niestety nie została nominowana, ależ szkoda, ależ przykro. Zobaczymy. O, oczywiście pojedzie sobie po nich, no bo wiadomo, że to akademia ich nie wybrała. Bo to jest bardzo prosto. Jest tam jakaś, powiedzmy, skrócona lista i akademia wysyła. Scenarzysta na scenariusz, operator na zdjęcia i tak dalej, i tak dalej. No i te filmy, które mają najwięcej, dostają oczywiście, mm, dostają, swoje nominacje i nagrody. No to jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Mhm. Okej. O, super, będzie. O, Ryan Gosling. Ryan Gosling w ogóle dzisiaj ma, śpiewać piosenkę I'm Enough bodajże. I Will Smith złożył petycję, ponieważ chciał się pojawić na gali, to zobaczył, i wiadomo, on ma 10-letni ban za to, że krótko mówiąc, uderzył Chrisa Rocka. I przeprosił i w ogóle, a na to akademia: nie zainteresowali mnie, do widzenia, wynoś się, obejrzyj sobie przed telewizorem. Więc, nie ma innej możliwości, nie, i niech spada na drzewo. Dokładnie, skoro się tak zachował, to oczywiście rozumie, jak to ma wszystko wyglądać. Jest Cillian Murphy. W ogóle, panie i panowie, Cillian Murphy jest Irlandczykiem. Ja mieszkam w Irlandii. On, pochodzi pochodzi z Cork. Do Cork mam jakieś 55 minut, samochodem. Robert Downey Jr. Więc spokojnie widzicie, jak się podoba live, udostępnijcie, niech więcej osób wchodzi, a ten link, jak mówię, to jest, do Kanal Plus Online, czy jakoś tak.
Dziękuję bardzo komarowi. Tego komara już noszę dokładnie od 20 lat w tym roku, także to jest, wtedy to było modne, potem już nie. Yy, dobra, to muszę przypiąć ten link, niech sobie siedzi. Mm. Jedzie po wszystkim. Proszę bardzo, teraz oczywiście żarty z genitaliów. Messi jest. A miało Messiego nie być na gali, ale Messi się pojawił. Oczywiście mowa o tym psie. No. Y, nie, akurat z Kilianem piwka w barze nie piłem. Zdarzyło mi się, z Tomkiem Jachimkiem i z kilkoma innymi osobami, ale akurat z Messim nie. Z Kilianem nie. Biedne istoty, tak. Nie tak dawno sobie właśnie kupiłem faworytę na DVD. Świetna sprawa. Mm. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Jak na razie jest interesująco. Mm, przemowy niby mają być krótkie, ale będą długie, będą bardzo długie. Mhm. Daj mi pełen ekran, a jak? Czemuż by nie? Emma Stone, piękna rola naprawdę, aż bym życzył, żeby wygrała. Życzyłbym jej, żeby wygrała, bo rola jest niesamowita, naprawdę. Mhm. Domyślam się oczywiście, że, mimo tego, że jest opóźnienie w gali, nie będzie, nie będzie żadnej przerwy dodatkowej i będziemy mieli opóźnienie i tak dalej, i tak dalej. Tak, filmy były za długie. Średnia Kimmel mówi, że średnia długość filmów nominowanych do Oscara w tym roku to 2 godziny 23 minuty. No rzeczywiście było ich, bardzo, bardzo, dużo. No, Bradley Cooper jak najbardziej nominowany za Maestro. Ciekawa produkcja. A patrzcie, jak zaczynał jak upolować druchny, tak, czy polowania druchny, to wszyscy myśleli, że to taki, będzie głupek, będzie wioskowy, głupek. Potem oczywiście, Cats Vegas i tak dalej, i tak dalej, a to się okazało, jeden film oscarowy, drugi, trzeci Silver Lining Playbook i kilka innych, więc rzeczywiście produkcje bardzo ciekawe i interesujące. No, ja oczywiście podaję wam te fakty, no bo w tym momencie Jimmy Kimmel, żartuje sobie z każdego jak zawsze oczywiście. O, ciekawy fakt, że podał 48 lat temu Robert De Niro i Jodie Foster byli nominowani za Taksówkarza Martina Scorsese i teraz są razem znowuż nominowani. Wtedy Jodie Foster miała chyba 10 lat, ona była bardzo, bardzo, że tak powiem, młodziutka. Byłoby super naprawdę, bo Sandra Hüller jest w 2 filmach, które są nominowane. No, ona sama ma nominację za Anatomię upadku, a też przy okazji oczywiście jest nominowany, film, czyli, Strefa interesów. No i patrzcie, jak to pięknie jest, że już mi się, zwiesiło. Lily Gladstone teraz w tym momencie jest wielki szacunek, bo pierwsza, yy, Indianka. Jak dla mnie ciekawa rola, ale to nie jest rola oscarowa. Pewnie dostanie właśnie dlatego Oscara, ponieważ, musi być poprawność i tak dalej, ale przypomnę, że dzisiaj oglądamy Oscary, właściwie ja oglądam i wy oglądacie się w domu, skomentujemy sobie. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Twitterze i Instagramie, także, w tych wszystkich miejscach włączcie tam, suba, opcję wszystko, czy tam obserwacje, czy cokolwiek, będzie mi niezmiernie miło, bo jest dobrze. Nie mogę pokazać wam Oscarów, dlatego tutaj o widzisz, z tej strony jest transmisja tekstowa. Jeżeli, potrzebujecie, tutaj się wyłączyło, ale jeżeli chcecie, to jest link do transmisji gali na Kanal Plus online, ale trzeba oczywiście wykupić abonament. To nie jest żaden, ref link, żaden link afiliacyjny, ja nie mam nic wspólnego, po prostu kilka osób,
chciało wejść i nie wiedziało jak. Jest Sandra. Właśnie o Sandrze Üller mówi. Pojechał grubo, bo stwierdził, że te filmy o Auschwitz to po niemiecku to są romcomy. Okej, będą 2 kategorie dodane w przyszłym roku. Pierwsza jest będzie za casting, czyli tak jak mówiłem wcześniej, za obsadę, a druga? Zobaczymy jaka. No w sumie ma rację, że nie tylko aktorzy będą dostawali Oscary za role, w których nie wystąpili, ale też będą widzieli tych ludzi, którzy nie wybrali ich do tych ról. No wiadomo, że osoba odpowiedzialna za obsadę, casting, przesłuchania, jak tam wolą, czy S S Spielberg jest nominowany? Chyba tak. Dobrze, niech jedzie ostro, bo rzeczywiście przynajmniej to sprawia, że te gale nie są nudne, nie są tandetne. A bardzo często mieliśmy tak, że aż się nie chciało tego oglądać, bo to po prostu było nudne i nie do przyjęcia. Więc zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, wyglądało. Mm, okej, to wyłączymy. Dobrze. No, oczywiście jest mowa o sztucznej, inteligencji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało za chwilę. Kiedyś tak, tak. Kiedyś pamiętam, że między innymi jak Brandon Lee zginął na planie, wtedy właśnie komputerowo dokończono kilka scen, w których on miał, wyglądać, miał się pojawić. No, troszeczkę inna sprawa, tam było po prostu zgadzali się, tak miało być. Podobnie było zresztą z Paulem Walkerem przy okazji przedostatnich, przepraszam, Szybkich i Wściekłych. Jimmy długo gada, naprawdę aż, tak się zastanawiam, czy nie uśniemy tutaj. Nie wiem jak wy, ja mam herbatki mnóstwo przygotowanej. Dajcie znać, co tam sobie popijacie. Czy też herbatkę, czy coś innego. Tak, tak, jak najbardziej. Dobra, dawać te Oscary, niech się coś się dzieje. Tutaj widzicie, że nawiązuje do głośnego strajku w Hollywood, zgadza się. Nawiązuje do wszystkiego, co się da. Tak, brawo, brawo. No proszę bardzo, trzeba było strajku aktorów, żeby docenić, ludzi, którzy, nie tylko pracują przed kamerą, bezpośrednio na planie, ale też i kierowców, też i, osoby, które no, nie bezpośrednio są związane z filmem, ale mają tym być. Popijesz wodę z sokiem, i kanapka z boczkiem, proszę bardzo. Ja dopiero co zjadłem, kolację, właściwie obiad na kolację, ziemniaczki ze sznyclem. Było bardzo pięknie. No i fajnie. Póki co one wyglądają, wyglądają inaczej, wyglądają lepiej, wyglądają zabawnie. Dobrze, lecimy. Okej, zmiana oczywiście, aktorka w roli drugoplanowej, Herbata z Pokrzywy. No widzisz, ja akurat zieloną sobie lubię pić, dzisiaj akurat piję Earl Grey. No w porządku, w porządku. E, no dawać, pierwszą kategorią powinien być, animowany film pełnometrażowy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dajcie mi jakiegoś tutaj pisaka. Może być czerwony, może być czerwony. A może będą aktorskie? No tutaj się bardzo często zdarza, że sobie lubię pozmieniać, ale lecimy. Jamie Lee Curtis. No, pięknie. Okej, zaczynamy od, aktorki drugoplanowej.
tym momencie ona oczywiście omawia Jodie Foster, jaka jest to świetna rola. W kategorii aktorki, najlepsza aktorka drugoplanowa mamy 5 pań. Emily Blunt za Oppenheimera, Daniel Brooks za Kolor purpury, America Ferrera za Barbie, Jodie Foster za Nyad i Da'Vine Joy Randolph za The Holdovers, przesilenie, zimowe przesilenie. Według mnie zarówno, jakbym chciał i wydaje mi się, że kto wygra, to będzie właśnie osobą będzie Da'Vine Joy Randolph za, The Holdover, czyli Przesilenie. Jak to będzie? No, teraz o Emily Blunt i jej Oppenheimerze, no zdarza się. Jak dla mnie ciekawa rola, bardzo fajna, ale muszę przyznać, że za mała jak na ten film, no. Chociaż z drugiej strony Judi Dench dostała BAFTę za wystąpienie w roli, królowej bodajże chyba Wiktorii, a wystąpiła w tym, wtedy w tym filmie chyba przez minutę bodajże. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało. Super, dużo was jest, bardzo mnie to cieszy, bardzo jest fajnie. Lubię w takim większym gronie oglądać. Kto wie, może za rok zrobimy zaprosimy kogoś, będzie fajnie. Lupita Nyong. Kogo nam przedstawi? Tak, Przesilenie zimowe. Właśnie teraz jest o Dewa Devine się nazywa, Devine Joy Randolph. Najciekawsza z tych ról, rzeczywiście najbardziej wyrazista. Zobaczymy. Mm, proszę bardzo. Ona nosiła, okulary swojej babci w filmie. No, bardzo mnie to cieszy. Mm, no jeżeli ona wygra, tak jak rzeczywiście ja bym chciał i przewiduję, no to, to będzie huragan, po prostu będzie gruba. Tak, pierwsza kategoria, może być, jako druga. Mi się wydaje chyba, że zaczniemy w ogóle od ról aktorskich. Więc najpierw będzie kobieta kobieta, aktorka drugoplanowa, potem aktor, a potem dopiero animacja pełnometrażowa. Oczywiście teraz o, Americe Ferrerze, czyli, o aktorce, która wystąpiła w filmie Barbie. Jak to ładnie napisane jest na Onecie, każda z ubiegłorocznych laureatek, wygłasza przemówienie na cześć jednej z nominowanych. Organizatorzy gali na początku wykazali się świetnym pomysłem, bardzo dobrym, rzeczywiście rewelacyjnym, no ale zobaczymy. O widzicie, to co ja mówiłem, to oni w tym momencie już pokazują. Zobaczymy, no jeszcze kilka słów na temat Daniel Brooks. Albo przegapiłem? Nie, jest. Mm. Kolor purpury. Jak dla mnie najsłabszy film w tym, zestawieniu pięciu aktorskich możliwości. Okej. Mm. Czyli domyślam się, że tutaj już Wiktor, wrzucił Ale jaja, więc już pewnie już wiadomo, co jest grane. Ja spróbuję chyba odpalić ten Kanal Plus, powtórnie, bo jeżeli jest aż takie opóźnienie, to po prostu myślałem, że to będzie 10 sekund, może 30, a w tym momencie już wygląda na to, że będzie. Oskar idzie do Divine Joy Randolph. Bardzo ładnie. Czyli tak, panie i panowie, jak mówiłem, bardzo mnie to cieszy. Super. Bardzo pięknie, bo o proszę bardzo, i Paul Giamatti ją wprowadza. Razem wystąpili w końcu w tym filmie, także jest, jest bardzo miło. Super. Pierwsza nominacja i pierwszy Oscar dla Joy Randolph. Ponoć sama nominacja jest już nobilitacją, a co dopiero Oscar. No, coś pięknego. Oczywiście teraz jej wypowiedź. Czyli może nie, przyniżywać się. Tak, panie i panowie,
Ja dzisiaj postawiłem na 20 kategorii, postawiłem 20 € w sumie i jeżeli wygram, to, wygram 24,50 €, więc po prostu postawiłem oczywiście na jajo, nie to żeby jakoś tam nie wiadomo, zarobić, ale chciałem sprawdzić. Zobaczmy. Mm, pięknie. Oczywiście podziękowania dla rodziców i mówi, że chciała być, inna, chciała być, inną osobą, ale najważniejsze jest, żeby była sobą i dziękuję wszystkim za to, że właśnie, że widzicie mnie i akceptujecie mnie taką, jaką ja jestem. To jest chyba najważniejsze, że bardzo mnie to cieszy. Rzeczywiście rola bardzo ważna, bardzo dobra. Mm. Oczywi dziękuję wszystkim kobietom, które były ze mną, które wspierały. Pozwólcie, że nie będę wymieniał tych nazwisk, bo aż nie jestem w stanie ich powtórzyć. Dziękuję swojemu publicyście. Fajnie, cieszy się i, modli się, żeby wygrać więcej Oscar, żeby było więcej możliwości i dziękuję nam wszystkim za to. Bardzo bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, bo rzeczywiście rola jest, ciekawa, rola jest, dobra. Czyli panie i panowie, rola drugoplanowa, kobieca, czyli Da'Vine Joy Randolph za film „Przesilenie”. Okej, czyli już jest przerwa. Okej, już mamy przerwę. Ja sobie wyłączę tutaj gaduły, więc jest w porządku. No i okej, no czyli zaczęliśmy dobrze, są zaskoczenia, bo tak jak mówię, miała być inne kategorie, a tak się stało. Bardzo mnie to cieszy, bo rola Da'Vine, Joy Randolph, no wyrazista, ona tam rzeczywiście gra samotną kucharkę, ma problemy, z alkoholem. Przynajmniej tam w kilku scenach dobra, wyrazista rola. Dużo ciekawsza według mnie niż pozostałe panie, bo Emily Blunt, jak mówię, dla mnie za mało była reprezentowana. Daniel Brooks, jeżeli chodzi o „Kolor purpury”, w ogóle cały film mi się niespecjalnie podobał i, no, niestety przyrównywałem je do poprzedniczek. America Ferrera za Barbie, nie specjalnie. Jodie Foster mogłaby rzeczywiście zaszaleć, ale jej rola mm, była jej okej, ale po prostu bez, rewelacji. Ucieszyłem się, że ta pani ma Oscara, bardzo dobrze, należało jej się. Zgadza się, należało jej się. Chociaż z drugiej strony, wiesz, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Katharine Hepburn na przykład była nominowana 9 razy do Oscara i ani razu nie dostała, a tutaj proszę bardzo, pierwsza nominacja i od razu pierwszy Oscar, no to rzeczywiście to jest coś pięknego, coś, wyrazistego, panie i panowie. Dobra, zobaczę co tutaj się, dzieje. E, ja sobie łyknę herbatki. Dzisiejsza gala potrwa zapewne, kilka ładnych, godzin. Jak widzieliście, zazwyczaj jest tak, że, osoby mają tam kilkanaście przesadziłem, ale bodajże 30 sekund na przemowę. Tym razem nic takiego się nie stało. Nie było wyłączonego mikrofonu, nie było, obniżającej się, postawki, wszystko w porządku. No, zobaczymy, czy całą noc tak wytrzymają, czy rzeczywiście tak samo jak, chyba zeszłym razem, kiedy kategorie techniczne były usunięte, miały niby być inaczej zrobione, zostały potraktowane po macoszemu i im rzeczywiście wyłączono mikrofon. A może akurat stwierdzą: „No spokojnie”. To byłoby takie troszeczkę tandetne, gdyby rzeczywiście wychodzili z założenia: „Nie, nie, aktor pierwszoplanowy, reżyser, scenariusz to są ważniejsze kategorie niż, kostium, charakteryzacja”, i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczymy. Ciekawe, czy komuś wyłączą mikrofon. No pamiętaj, że gala jest transmitowana z minutowym bodajże opóźnieniem. Jest właśnie po to, ażeby reżyser miał możliwość, jeżeli tam by się coś działo, jakieś wulgaryzmy, jakieś, jakieś, polityczne wygłaszanie mów. Co prawda tak niby jest już od dawien dawna, ale z Chrisem Rockiem, no niespecjalnie jakkolwiek zadziałali i wszyscy to widzieliśmy, bo też oglądaliśmy na żywo tę galę. No i teoretycznie miało być, w porządku, a wyszło jak zawsze. No, zdarza się, nic na to nie wymyślimy, nic na to nie zrobimy i, możliwe, że coś,
Chciałbym, żeby nie włączali, powiem ci tak, Wiktor, chciałbym, żeby nie włączali, żeby rzeczywiście to wszystko leciało cały czas bez żadnych tam, głupot, bez żadnych, wiesz, kombinowania. Ja wiem, że tutaj wiele osób może próbować jakichś politycznych zagrywek, tym bardziej, że niedługo w Ameryce są, wybory prezydenckie, więc tam mogą też chcieć wpłynąć w pewien sposób na to czy na tamto. Jest jedna wojna, druga wojna, dopiero co skończył się strajk, scenarzystów. Teraz rzeczywiście, sztuczna inteligencja wkracza wielkimi krokami. No, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że odbędzie się bez problemów, że może jakiś fajny humor, będzie wrzucony. Niby Jimmy Kimmel troszeczkę wystartował dobrze, ale nie czarujmy się, Jimmy Kimmel to nie Ricky Gervais. Rzeczywiście nie było aż tak grubo. Jezu, incydent z Chrisem Rockiem. To był director's cut Oscarów i reżyser to zostawił. No możliwe, że tak rzeczywiście było. Okej, wracamy i lecimy dalej. No, okej, Best Picture nominee. Okej, teraz nam prezentują filmy, to jest akurat Przesilenie zimowe, czyli The Holdovers. Prezentują filmy, które są nominowane w kategorii najlepszy film. Wiadomo, że to jest inaczej. Wiadomo, że to powinna być ostatnia nagroda wieczoru. No dzisiaj już nas raz zaskoczyli, możliwe, że będzie inaczej. Więc oni te wszystkie filmy, powiedzmy takie zwiastuny, można byłoby powiedzieć, krótkie zwiastuny, wrzucają pomiędzy poszczególnymi nagrodami, tak samo zresztą jak piosenki. Dawaj Gerald. Tak, pięknie. Dobrze, że jest. Super. Eee, Zwraca uwagę, że Joy Davis, oczywiście wspomniała o swoim publicyście, o swoim, współpracowniku, ale nie powiedziała, jak się nazywał, no. Mówi: „Twój publicysta potrzebuje nowego publicystę”. Zobaczymy. Okej. To powiedział, że Alexander Payne wysłał jej, pudełka, sztucznych, że tak powiem, papierochów, żeby sobie je ćwiczyła. No mówi, że wydawało się, że wyglądają dobrze, no to on po prostu zrobiła w ten sposób, że zaczęła palić prawdziwe papierosy. No i Jimmy Kimmel mówi: „Widzicie dzieciaki, czasami 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 to pomaga”. Okej, teraz zmiana kolejna, bo dostaniemy animowany film pełnometrażowy i animowany film krótkometrażowy. Super, no czyli y, w kategorii animowany film, pełnometrażowy. Gdzie tutaj mam tę kategorię? Proszę bardzo. „Chłopiec i czapla”, „Między nami żywiołami”, „Nimona”, „Robot Dreams” i „Spider-Man poprzez multiversum”. Ja akurat, wydaje mi się, że ten film wygra. Ten film dostanie, Oscara. I jeżeli chodzi o krótkometrażowy, to „Letter to a Pig”, „95 Senses”, „Our Uniform”, „Pachyderm” i „War is Over”, inspired by music of John and Yoko. I mi się wydaje akurat, że krótkometrażowy to będzie, „War is Over”. Zobaczymy. Popatrzymy, animowany mam tutaj. Short. Najpierw animowany krótkometrażowy. „Letter to a Pig”. Okej. 95 Senses, 95 zmysłów. „Our Uniform”, czyli nasz uniform, nasz strój. „Pachyderm” to jest kolejny film. I „War is Over”, inspirowany muzyką Johna i Yoko. I mi akurat się wydaje, że ten film właśnie „War is Over”, dostanie Oscara. Tak przynajmniej obstawiłem sobie ja. Oczywiście, że tak, zgadza się. „War is Over”, inspired by music John, and Yoko. Proszę bardzo. Ten film otrzymał i kolejny plusik dla, Marcinka. Jestem niezmiernie z tego faktu zadowolony. E, tak. Najpierw jest krótkometrażowy, troszkę pozmieniali. Ja mówię, tutaj mam z kiedy jest ten artykuł? Artykuł z wczoraj, właściwie u mnie jeszcze dzisiaj, ale z niedzieli rano. Z niedzieli rano i zmienili. No proszę bardzo, nic się nie dzieje, dajmy radę.
czyli bardzo mnie to cieszy. Dave Moore, brat, Booker, animowany film krótkometrażowy. Oczywiście jest to, przekaz, pacyfistyczny, antywojenny, taki jak powinien być. Nie będę wymieniał oczywiście wszystkich osób, które brały udział w tym Lecture League. Firma Thomas Newman za muzykę. Kojarzę akurat to nazwisko. Zobaczymy. No, jeden się wypowiedział, zobaczymy, czy pozostałym dadzą. Zobaczymy. Peter Jackson jakoś jest zamieszany w tym filmie. Czyżby produkcja? Czyżby jakieś dodatkowe, e, wskazówki? Może studio? Zobaczymy. Proszę bardzo. Epic Games też. No rzeczywiście cieszy mnie, że aż tyle różnych podmiotów jest w to zaangażowane. Pojawia się muzyka. Zgadza się, ponieważ mówi, że jego mama, obchodziła 91. urodziny, a w Wielkiej Brytanii i Irlandii oczywiście dzisiaj jeszcze przez 20 minut jest Dzień Matki, także złożył jej życzenia. A teraz film pełnometrażowy, animowany. Znowuż jest Anya Taylor-Joy i Chris Hemsworth. I tutaj mamy też, bardzo ciekawą oczywiście obsadę. Nie mogło być inaczej. Chłopiec i czapla, Między nami żywiołami, Nimona, Robot Dreams i Spider-Man poprzez multiversum. Robot Dreams to jest ten film oczywiście, który dystrybuował Best Film, i na który rozdawaliśmy zaproszenia. No i jeszcze Spider-Man poprzez Across the Spider-Verse poprzez multiversum. No i według mnie Spider-Man dostanie. Chciałbym robota, ale wiadomo, że będzie Spider-Man. And the goes to. Ale zaskoczenie! Chłopiec i czapla. Chłopiec i czapla. Wow! No to jest, wielkie zaskoczenie. Chłopiec i czapla otrzymuje Oscara w kategorii najlepszy film animowany pełnometrażowy. No, coś pięknego. Tutaj widzę, że wrzucane są zwiastuny. Bardzo mnie to cieszy. Okej. Scan for more, proszę bardzo. Skoro Scan for more, to ja też wam wrzucę Scan for more. Y, Te 2 kody akurat sprawią, że możecie reklamy. Sprawią, że możecie mnie wspierać, czy to przez, Patronite, czy to przez YouTube'a, to już jak tam rzeczywiście, wolicie. I tu jest rzeczywiście to samo i byłoby mi niezmiernie miło. No, pierwsze zaskoczenie dzisiejszego wieczoru, dzisiejszej nocy, Chłopiec i czapla. No, nie spodziewałem się tego i, pewnie wiele osób się nie spodziewało. Dobrze, to tylko sprawi, że może te Oscary nie będą takie nudne, tak przewidywalne, tak sztampowe jak co roku. Zaczęliśmy ciekawie, zaczęliśmy inaczej, rzeczywiście jest dobrze. Jeżeli chodzi o, animację krótkometrażową, czyli A War is Over, no to akurat nie było zaskoczeń. Wiadomo, że, takie postawy Hollywood sobie bardzo ceni, a dodatkowo jeżeli, do tego dorzucimy, że to jest na podstawie muzyki w pewien sposób, Johna i Yoko, czyli John Lennon i Yoko Ono, tak mi się to wydaje, no to w porządku. Dajcie w ogóle znać, jak tam to było u was, czy dało wam się, pooglądać te filmy, czy oglądać, te filmy? E no, nie mogło być. Zaskoczenie i rozczarowanie. No widzisz, może tak jest. Ja powiem, że jeżeli chodzi o filmy animowane, krótkometrażowe, dla mnie to nie jest, zaskoczenie w ten sposób, że, mm, no tych filmów nie było mi dane zobaczyć, bo niestety nie ma ich, nie mam ich gdzie obejrzeć. Na przykład jeżeli chodzi o film aktorski krótkometrażowy, to obejrzałem, tylko 2, 3 w ogóle nie były mi dane, obejrzeć. No zobaczymy, jak to będzie, mm, później, panie i panowie. Czasami jest tak, że akurat, po czasie niektóre platformy właśnie, VOD, VOD wrzucają te rzeczy i można sobie wtedy na ich platformach to obejrzeć, a tak to jest różnie. Wiem, że The After, czyli później, a także The Wonderful Story of Henry Sugar, aż nawet sprawdzę, żeby nie przekręcić, nie przekręcić, gdzie to jest krótkometrażowy film, nie dokumentalny, tylko krótkometrażowy film aktorski.
ale oczywiście tutaj teraz nie mogę znaleźć, bo wiadomo, jak to jest. Jak się człowiek śpieszy, to wiadomo, eee, wiadomo. Dobra, nie będę kombinował, w tym momencie nie mogę znaleźć. No to tam jest w ogóle cudowna obsada, bo i Benedict Cumberbatch, i Ben Kingsley i tak dalej, i tak dalej. Jest rzeczywiście bardzo, bardzo. Liczyłeś na Pies i Robot, a to taki, no widzisz, zdarza się. No ja też mówiłem, żebym chciał bardzo, żeby Pies i Robot wygrał przez może nie sentyment, bo to jest film inny niż inny, ale dobrze jest, ponieważ y, w pewien sposób można powiedzieć, że Między nami żywiołami było skreślone na dzień dobry, bo akurat Akademia lubi innego rodzaju animacje, niekoniecznie taką, wiesz, wycyzelowaną, piękną, super świetną, tylko dlatego nieraz bardzo często jak studio Aardman ma swoje filmy, są ci między innymi od Wallace'a i Gromita, od Uciekających Kurczaków, które to studio robi filmy metodą poklatkową, no to jest niemalże 100% pewności, że oni dostaną Oscara, więc cieszy mnie, że coś innego dostało, że przynajmniej w tej kategorii wielkie studio ma utartego Nohala i rzeczywiście nie trzeba się jakoś tego wstydzić. No mówię, nawet Spider-Man, tak wiem, że akurat to jest duże studio, ale też animacja jest trochę inna. Przecież potem i Żółwie Ninja, Zmutowany Chaos też akurat tego rodzaju animacje uskuteczniali. Dobra, kończą się reklamy, będziemy zaraz wchodzić do studia, czy będziemy wracali na galę? Chyba na galę, mam nadzieję, wrócimy. Oscars Live. Zobaczyć. Czy studio? Chyba studio. Nie, gala. W tym momencie mamy zwiastun do Biednych Istot, Poor Things, bo to też jest film nominowany w kategorii najlepszy film. Przypomnę, że nagrodę za najlepszy film otrzymuje nie reżyser, nie obsada, a właśnie producent tego filmu, co jeżeli chodzi o ogromne filmy, bardzo często się pokrywa. Że reżyser jest producentem, a to przynajmniej przy okazji takich twórców jak Spielberg czy Scorsese lub Zemeckis. Aha. Zobaczymy. No, ludzie od filmu Chłopiec i Czapla nie mogli. Okej, teraz scenariusze. Dostajemy dwa. Najlepszy scenariusz adaptowany i najlepszy scenariusz oryginalny. E, Zobaczymy, która kategoria będzie pierwsza. W kategorii najlepszy scenariusz adaptowany mamy American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Biedne Istoty, a także Strefa Interesu, polski wkład oraz najlepszy scenariusz oryginalny to Anatomia Upadku, Przesilenie Zimowe, Maestro, Obsesja i Poprzednie Życie, Past Lives. Scenariusz oryginalny będzie pierwszy. Zobaczymy. Scenariusz oryginalny, tutaj obstawiałem Anatomię Upadku. Także mam nadzieję, że tak będzie. Okej, jest Melissa McCarthy. Zobaczymy, jak jej to pójdzie, jak jej to będzie wyglądało. Jeżeli znacie filmy Melissy McCarthy, to wiecie, jaki humor. Okej, dobra, spokojnie. Panie sobie żalują z Chip 'n Dalesów, na pewno panie pamiętają tę grupę taneczną, że tak powiem, żeby nie używać słów, które algorytm nie pozwoli. Dobra, dawać scenariusze. No widzisz, masz prompter, czytaj z promptera, Melissa. Zgadza się, tak, halo Melissa. Dobrze. Na pewno byłoby wielkie jaja, jeżeli nagrodę by otrzymało Przesilenie Zimowe, bo wiadomo, że jest oskarżenie o plagiat, no ale zobaczymy. Wydaje mi się, że akurat nie będzie tego problemu. Okej. Scenariusz Anatomia Upadku, Justin Theroux i Arthur Harari. Jest Sandra. Czy mamy kciuki? Oczywiście. Dobry, mocny film.
The Holdovers. Przesilenie zimowe. No, czy napisane przez tego pana? Zobaczymy. Mhm. Maestro, Bradley Cooper i Josh Singer. Maestro jest do obejrzenia na Netflixie. Możecie spokojnie, wrzucić. May December. Oczywiście, świetny film z Julianne Moore i Natalie Portman. Że to nie ma żadnych nominacji aktorskich, to ja jestem bardzo zdziwiony. Past Lives, czyli poprzednie życie. Bardzo intrygujący film. Ja mówiłem tutaj obstawiałem Anatomię upadku. Zobaczymy, co będzie. I Oscara otrzymuje Anatomia upadku, panie i panowie. Super, bardzo mnie to cieszy. Jestem bardzo z tego zadowolony. Mogę odłożyć? Bardzo fajnie. Pierwszy Oscar i jest szansa na kolejną, ponieważ właśnie pani, która odbiera teraz Oscara, również wyreżyserowała Anatomię upadku, więc jest szansa na podwójnego Oscara. To byłoby coś pięknego. Super, dobrze, dobrze. Justine Triet to właśnie ona i Artur Harari, pan dżentelmen obok niej. Pomoże mi akurat ten Oscar, jeżeli chodzi o kryzys wieku średniego. Glamour. Oho. Mm, Powiem tak, słuchając ją, panie i panowie, powiem, że ja już nie pozwolę, żeby ktokolwiek się śmiał z mojego akcentu, jeżeli chodzi o język angielski. Muszę się posilać. Tak wygrałem. Ciekawie. Proszę bardzo, nie włączyli im mikrofonu. Jeszcze to nie koniec. Sandra. Proszę bardzo. Mrozi krew w żyłach, aż nagle rozpala do czerwoności. Tak jest właśnie ten. Pięknie, pięknie. Tylko się cieszyć. Jest pierwsza akurat dla anatomii, także jest dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Teraz będziemy mieli scenariusz adaptowany, panie i panowie. American Fiction, Barbie, Oppenheimer, Biedne istoty i Strefa interesu. Dziewczyny zostają. Dobrze, dajemy. Za American Fiction jest Cord Jefferson. Na podstawie książki jest akurat ten film. Bardzo, bardzo dziwny jest, ale mi się bardzo spodobał. Za dużo mówię, bardzo, ale niech będzie. Jak najbardziej. Jest teraz polski Strefa interesu. Na podstawie książki również. Bardzo, bardzo ładny film. Oppenheimer, Christopher Nolan. Jeżeli chodzi o tę kategorię, to obstawiłem American Fiction. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Sheet music is not important thing. Cześć Adalet, witam cię bardzo serdecznie. Teraz rozdają 5. Oscara. 5. Oscara. Barbie teraz akurat. Scenariusz adaptowany, był scenariusz oryginalny, była aktorka i były animacje krótkometrażowe i pełnometrażowe. Zobaczymy. Poor Things, Biedne istoty, Tony McNamara. Na podstawie książki również. Także tutaj widzisz, Adalet, mamy nasze informacje. A teraz kto otrzymuje Oscara? American Fiction, panie i panowie.
Core Jackson również jest nominowany do Oscara za, w kategorii najlepszy film, bo produkował swój film, także, również. Tak samo jak przy okazji przed chwilą było właśnie, nie, Anatomii Upadku. Bardzo mnie to cieszy, jak na razie te Oscary wyglądają dobrze. Jest to niezmiennie fajna sprawa. Słuchajcie, dziękuję wam. W tym momencie widzę, że już jest z nami 100 osób. 100 osób jest na live'ie. Pięknie. Dajcie łapkę, włączcie suba, z opcją wszystko, czy tam wspieranie, czy co tam się daje. Co się daje? Obserwowanie, tak? Albo serducho. W zależności na której platformie oglądacie. Cord Jefferson. Jedziemy, jedziemy. Okej. Mogę wrócić do swojej listy. Właśnie mówię o tym, ile osób, odpuściło ten film. To jest bardzo często, że mamy scenariusz, no i jedno studio nie chce, drugie, trzecie, a potem się okazuje, że mamy wielki hit. Ale bardzo rozumiem, nie jest myśliwym facetem, więc bardzo się cieszę, że tak się stało. Powiedział, że ma 6 sekund, więc pewnie na prompterze mają wyświetlony czas. Mhm. Świetnie mówi, zamiast robić jeden film za 200 baniek, zrób 10 za 20 milionów. Będzie elegancko. Może uda skończyć się o 4:00, nie będziemy siedzieć do 6:00, bo szybko idzie. Może, zobaczymy, ale pamiętaj też jeszcze, Wiktor, że oprócz tego, że są te zwiastuny tych filmów, nominowanych w kategorii najlepszy film, jeszcze będą piosenki. Piosenki jeszcze musimy, wysłuchać, więc wiesz, to troszeczkę zwolni. Bardzo, bardzo miłe podziękowania. Dziękuję, że zaufaliście czterdziestokilkulatkowi, który nigdy nie reżyserował filmu. No i udało się. Oczywiście, że tak. No widzisz, Billie Eilish śpiewa, proszę bardzo. Także bardzo mnie to cieszy. Billie Eilish. Mhm. Czyli piosenka z filmu Barbie. What was I made for? Jeżeli, Billie Eilish dostanie Oscara, będzie najmłodszą, e, kobietą, która otrzyma Oscara w kategorii, piosenki. W ogóle najmłodszą chyba osobą. No, oczywiście piosenek też wam, panie i panowie, nie mogę puścić, no bo wiadomo jak to, wygląda z tym wszystkim. Popatrzmy teraz chwilę, możemy sprawdzić, zobaczyć jak to wyglądało, bo akurat kilka osób, dołączyło. Więc tak, amerykańska fikcja, czy American Fiction z Oscarem za najlepszy scenariusz adaptowany. Bardzo, bardzo dobrze. Wcześniej mieliśmy oczywiście, scenariusz oryginalny i była to Anatomia Upadku. Tutaj patrzę sobie właśnie na monitor, żeby móc sobie odczytać. Najlepszy pełnometrażowa animacja to Chłopiec i Czapla. Jak na razie jedyny tytuł, którego nie udało mi się, poprawnie wytypować. Oscar dla krótkometrażowego filmu animowanego dla War is Over, inspired by the music of John and Yoko. Co mieliśmy wcześniej. Oscar aktorski, czyli pierwszy Oscar w karierze Divine Joy Randolph za Przesilenie zimowe. Wielkie gratulacje. Na scenie polały się łzy wzruszenia. No i tak, panie i panowie, tak to wyglądało na razie. Takie były na razie, nagrody. O, proszę bardzo, tutaj i już jest wszystko w porządku. Ja wiem, że pora na live jest bardzo nietypowa, bo w tym momencie dochodzi pierwsza, ale my co niedzielę tutaj widzimy się o godzinie 20 czasu polskiego i co niedzielę omawiamy sobie wydarzenia minionego tygodnia, no właśnie ze świata kultury, wiadomo, seriale, filmy, książki, mm, różne takie rzeczy, festiwale i oczywiście nie mogło zabraknąć, Oscarów. Tym razem dzisiaj omawialiśmy Złote Maliny i 5 złotych malin dla Kubusia Puchatka. Zdarza się jak najbardziej. Tak więc i jeżeli oglądacie, dla tych, którzy nie tylko słuchają mnie, ale również oglądają Oscary, jak się wam podoba ta piosenka, Billie Eilish do Barbie? Bo później ma być właśnie jeszcze druga, czyli piosenka, którą wykonuje Ryan, Gosling, I'm Enough, czy jakoś tak, I'm Enough? Sprawdzę, jak ta piosenka się nazywa.
jest tytuł tej piosenki, tak. Dajcie znać, co myślicie o tych piosenkach. Mhm. No, ale to Oscar to wiadomo, że po nocach trzeba oglądać. Oczywiście, że tak, wiesz, no. Ja w ogóle się dzisiaj się, troszeczkę może nie tyle wkurzyłem, co byłem zniesmaczony. Mieszkam w Irlandii i, chciałem obejrzeć. No i okazuje się, że w Irlandii nikt nie pokazuje Oscarów. Tutejsze TVP, czyli RTE, tak się nazywa, okazało się, że będzie pokazywało jutro skróconą transmisję, jakieś tam z retransmisji. Mówię: „No dajcie spokój, masakra”. I że te VPN-y, wszystko i po prostu grubo. Mm, dziękuję bardzo. Ja czekam na Goslinga i I'm Just Ken. Fajnie. Ja mam właśnie, przerwę, od oglądania, to nie wiem. Mm, nie no, wiem, Ken wygra, nie bywa tak. Ken nie wygra według mnie. Według mnie właśnie Billie Eilish otrzyma Oscara. No ale to już do tej, do tej, kategorii jeszcze troszeczkę, bo to jest jedna z powinna być jedna z ostatnich, bo to już jak mówiłem, dzisiaj nas już zaskoczyli. M Michael Keaton i Catherine O'Hara. Catherine O'Hara to ci, którzy nie pamiętacie, to jest mama Kevina. Super, matka Kevina i Batman na scenie, tak. Czyli kolejną kategorią czyli teraz mamy reklamy, czyli kolejną kategorią, którą, zobaczymy, to jest, aktor w roli drugoplanowej, panie i panowie. Aktor w roli drugoplanowej. Tutaj mamy kilka ciekawych, również ciekawych, nazwisk. Gdzie mamy tych aktorów? Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o drugi plan, Sterling K. Brown za amerykańską fikcję, Robert De Niro, genialne nazwisko są, wiadomo, dobry aktor, za Czas krwawego księżyca Martina Scorsese, Robert Downey Jr. za Oppenheimera, Ryan Gosling za Barbie, a także Mark Ruffalo za Biednej Stopy. Co ciekawe jest, Mark Ruffalo nie był pewien, czy jest dobry do tej roli, do tego stopnia, że pewnego dnia spłatano mu figla, bo obok niedaleko był kręcony inny film, no i wzięto aktorów z tamtego filmu, no i, podeszli: „Mark, ale ty wiesz, zamienili cię, w tym momencie jesteś zwolniony”. No dobrze, uwierzył, no ale oczywiście było to tylko żart. Kto według was powinien dostać Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy? Brown za amerykańską fikcję, De Niro za Czas krwawego księżyca, Downey Jr. za Oppenheimera, Gosling za Barbie czy Ruffalo za Biedne istoty? Według mnie, z tego co pamiętam, tak chyba obstawiałem, to aktorem drugoplanowym, tak, jak najbardziej, Robert Downey Jr. za Oppenheimera, najbardziej wyrazista. No, grał człowieka w tym filmie, nie ma się co czarować, grał w Redotę. Był niekoniecznie bardzo, bardzo miły. Mm, Sterling Brown, tak, jak najbardziej mógłby również być, ale bo, on grał, bardzo to dużo mówić, bardzo poważną rolę, bardzo wyrazistą, ale mimo wszystko to jeszcze nie jest ten kaliber. To nie jest tak, że nagle: „O, dziękuję bardzo, wrzucamy i jest”. Nie, niekoniecznie. Robert De Niro, uwielbiam go, jest genialny, aczkolwiek ostatnie lata nie są dla niego, najmilsze i w tej roli, no nie no, nie czarujmy się, Robert De Niro powinien dostać już, z 15 Oscarów. To oczywiście konfabuluję, ale rzeczywiście chociażby Taksówkarz, to film dużo ciekawszy i to, że on za Taksówkarza nie dostał, to po prostu jest słabo. Ryan Gosling za Barbie? No nie bardzo, bo nie jest to jakoś nie wiadomo wybitna rola. Może przez pryzmat tego, że akurat Barbie jest takim filmem, no, próbującym wyłamać się z wszelkiego rodzaju schematów, może dlatego. Mark Ruffalo, ja wiem, że pewnie większość, z nas widzi go tylko i wyłącznie w roli Hulka, ale rzeczywiście pokazuje, że ma swoje możliwości. Jest osobą, którą chcielibyśmy zobaczyć, więc, więc zobaczymy, co tam piszecie, kto według was. Tymczasem gala tradycyjnie oświetnia muzyczny występ, gwiazdy nominowanych w kategorii najlepsza piosenka. Na początek Billie Eilish z piosenką „What Was I Made For” z filmu Barbie. No wiadomo rzeczywiście, że piosenka była, no będzie jeszcze ich kilka, no bo jak mówiłem, wszystkie są prezentowane. Pamiętam, że rok temu czy 2 lata temu był taki pomysł, jak można byłoby przyspieszyć, skrócić te Oscary, żeby nie było tak koszmarnie długie, tak koszmarnie nudne, żeby były żywsze. No i ja zawsze postulowałem: usuńcie te piosenki, bo to powiedzmy każda piosenka plusk, minusk to oczywiście około 5 minut, mamy 5 piosenek, jest 25 minut, więc można byłoby to rzeczywiście jakiś ten czas zaoszczędzić. Oni stwierdzili, że
Nie, że jest dobrze, że jest fajnie. Okej, kończą się reklamy. Domyślam się, że nie będziemy wracać do studia, tylko i wyłącznie lecimy od razu na salę. Tak. A nie, jednak studia, czyli gdzieś teraz przerwa jest dłuższa. Tutaj akurat nawet przyznam, że nie mam pojęcia, kto siedzi w studiu. A akurat nie znam tych brytyjskich krytyków. Panie, panowie, o, tutaj widzę, że tylko się panowie nie pobijcie tutaj. Będzie dobrze. Widzę, że oglądają nas ludzie też w YouTubie na formacie pionowym. Bardzo mnie to cieszy. Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Mm, Ciekawe, co teraz będzie. Ciekawe, jaka teraz będzie, będzie kategoria, bo no to zaskoczenie, no wiadomo, że tak. Teoretycznie teraz powinniśmy dostać zdjęcia. Kategoria najlepsze zdjęcia, potem powinna być charakteryzacja i, że tak powiem, włosy. No ale zobaczymy, bo widzę, że lecimy dalej. Jest nominacja. Tak, przedstawiony mamy zwiastun filmu nominowanego w kategorze najlepszy, czyli Past Lives. Poprzednie życia. Zobaczymy, jak to będzie poprzednie życie. Lives, tam jest tam jest powinna być liczba mnoga. Więc zobaczymy. Jeżeli teraz wrzucą nam kategorię właśnie najlepsze zdjęcia, no to tutaj są nominowane takie filmy jak El Conde, czyli Hrabia, to Krwawego Księżyca, Maestro, Oppenheimer i Biedne istoty. Dobra, zobaczymy. Patrzymy. Jest. Oczywiście Keaton wyrwał do przodu, a mama Kevina została z tyłu. Niedawno odebrała gwiazdę na Hollywood Walk of Fame. Charakteryzacja. Zacznijmy od charakteryzacji. Więc to będzie pierwsza kategoria. Zobaczymy. W kategorii najlepsza charakteryzacja mamy również 5 filmów. Golda, Maestro, Oppenheimer, Biedne istoty i Śnieżne bractwo. Zobaczymy. No, a oczywiście jest nawiązanie do Kevina. Proszę bardzo, charakteryzacja. Golda. Rzeczywiście bardzo to dobrze wygląda, no wiadomo. Maestro, jak zmieniali Bradley'a Coopera z młodziela na starego. Oppenheimer. Kogo ja mam w charakteryzacji? Charakteryzacja. Dawaj szybko. No i oczywiście teraz nie znajdę. I Oscara otrzymuje Poor Things, Biedne istoty, czyli domyślam się, że nie trafiłem, ale sprawdzimy. Make-up. I tutaj miałem zaznaczone Poor Things, ale obstawiałem, że dostanie Maestro, więc no trafiłem i nie trafiłem. To znaczy powiem w ten sposób, że trafiłem, bo obstawiłem Poor Things, bo chciałem, ale niestety obstawiłem inaczej. Dobra, zobaczymy. Poor Things, czyli Biedne istoty otrzymują Oscara. Bardzo mnie to cieszy. No tak jak właśnie mówiłem, postawiłem, bo czerwone to ja postawiłem na Biedne istoty, ale obstawiałem, że Akademia da Maestro, a jednak się złożyło. Bardzo fajnie. Coraz lepiej. Czyli skoro teraz mieliśmy charakteryzację, no to może będzie kolejna kategoria techniczna zaraz. Zobaczymy, co mogłoby być kolejnego. Kostiumy mogą być kolejne. Lepszy design, scenografia. Willem Dafoe, no tak, on rzeczywiście występował w tym filmie. Był bardzo ciekawie. Podziękowanie dla wszystkich. Bardzo dobrze, bo rzeczywiście trzeba. Ale ja nie mam publicysty. No i proszę bardzo mnie to cieszy, że ludzie mają poczucie humoru, że rzeczywiście potrafią reagować. Riposta jest bardzo ważna. Bardzo mnie to cieszy. No i niestety wyłączyli mikrofon, można by powiedzieć. Widzę, że Michael Keaton i Catherine O'Hara zostają, więc będzie kolejna kategoria od razu od nich. Co tym razem? We get a callback, tak. Dokrętki są.
Costume design, production design, patrzcie na Barbie za scenografię. Killers of the Flower Moon. Mhm. Napoleon, panie i panowie, tym razem. Gdzie to jest? Oppenheimer. Mhm. Jeszcze Biedne istoty. Tutaj obstawiłem Biedne istoty. Biedne istoty, że otrzymają Oscara za najlepszą scenografię. I mam nadzieję, że się zgodzi. Tak, super, super. Bardzo mnie to cieszy, rzeczywiście, bo film wydaje się być, no, niedoceniany, że wszyscy mówią: "O, Oppenheimer, Oppenheimer". Może akurat jest kilka kategorii, kiedy to oni mogą poszaleć. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że akurat rzeczywiście będzie lepiej. Czyli, panie i panowie, Biedne istoty otrzymują Oscara w kategorii najlepsza scenografia. Ktoś może powiedzieć: "Ale to tylko scenografia, stary". Ale na dobrą sprawę, jeżeli postawisz sobie w domu, to Oscar to jest Oscar. Postawiłem u legalnego Buchmachera. Jak na razie jest dobrze. Nie. Pamiętaj, to jest tylko i wyłącznie zabawa. To nie jest po to, żeby nie wiem, jakbym chciał zgarnąć, to bym pewnie postawił właśnie na przykład na Oppenheimera w tej kategorii, ale to akurat mówię tylko i wyłącznie zabawa. Także jest bardzo ciekawie. Mm. Dobra, to mogę wyłączyć, bo w tym momencie nie ma znaczenia już, jakie kategorie pozostałe, bo to jest ciężko w ogóle zgadnąć. A, też im wyłączyli mikrofon. No widzicie, zdarza się. Czyli, są ważni i ważniejsi, a może po prostu, ten czas inaczej płynie, jeżeli mówią 2 osoby, a jest jedna aktorka na przykład. Dobrze, jest Kimmel, więc co tym razem? Co żeś wymyślił? 50. rocznica, kiedy tak, w 74 David Niven przeprowadzał i Golas przeleciał przez scenę. Wiesz co, Adele, czy warto te biedne to zależy. Jeżeli lubisz filmy, powiedzmy, stylistycznie, gdzieś tam ułożone, powiedzmy, jeżeli lubisz filmy Davida Lyncha, Cronenberga, powiedzmy, jakieś takie rzeczy, o jest, pojawi się Golas, to John Cena za nim. Więc jeżeli lubisz takie filmy, to jak najbardziej, to warto obejrzeć. No i proszę bardzo, wspomniane było, że 50 lat temu Golas przebiegł przez scenę, no i widać, że pojawił się John Cena, który chyba też nie ma ciuchów. Powinno być śmieszne, oczywiście. John Cena się nabija, że o. Nie, dobrze, dobrze. No, zobaczymy, czyżby John Cena miał się pojawić, na scenie w samych, powiedzmy, tylko gadkach, spandex, coś à la Superman? Costume design teraz będzie, czyli kostiumy, panie i panowie. John tam gdzieś za wygląda, właśnie wychodzi i wygląda na to, że John Cena jest na golasa całkowicie, bo wygląda na to, że nie ma nic pod sobą. Teraz mamy kategorię, ciekawe. Kostiumy. Oj, 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 oj. John Cena stoi na golasa, panie i panowie, na scenie, tylko ma przykryte genitalia kartką właśnie z informacją o Oscarze. Nie mogę otworzyć, no zobaczymy. Nominowani to Barbie, Killers of the Flower Moon, Napoleon, o, kostiumy tak, film niekoniecznie.
Oppenheimer i Biedne istoty. Tutaj po raz wtóry obstawiłem Biedne istoty, no ale akurat w tej kategorii wygra Barbie. O, założył mu jakąś zasłonę do Barbie. Dawaj Barbie. A jednak Biedne istoty znowuż. Elegancko, skruch się cieszy. Skruch się cieszy, dobrze jest. Panie i panowie, Biedne istoty, trzeci Oscar z rzędu, tym razem za najlepsze istoty. Nie no, że cały czas to samo. Dobrze, niech otrzymują. Spokojnie, spokojnie, to jeszcze nie jest czas na ten. Co myślisz na temat Oscara dla filmu animowanego? Julia się pyta. Byłem bardzo zaskoczony, Julio, że Czapla i Chłopak dostali. Obstawiałem Spidermana, bo rzeczywiście to był wielki, wielki film. Niestety, tak jak przy okazji większości tych filmów właśnie, mm, że tak powiem, nie aktorskich, nie miałem możliwości obejrzenia właśnie Chłopca i Czapli. Mieszkam w Irlandii, no i, w moim lokalnym, że tak powiem, multiplexie nie uświadczysz, nic, poza jakimiś tam, powiedzmy, blockbusterami, wielkimi filmami. Jeżeli, chcesz jakieś kino artystyczne czy cokolwiek ciekawszego, to niespecjalnie, trzeba się pewnie wybrać do Dublina albo coś. Jestem, zaskoczony, ale zadowolony. Dziękuję, że oglądasz z nami o 1:14 w Polsce. Mm. Również trzymać kciuki za Spidermana. Najważniejsze jest to, że jak dla mnie, że tak mówię wcześniej, że utarli nosa studio i nie dostało, Między nami żywiołami nie dostało, bo to byłoby oczywiście to jest Pixar, a chyba Pixar, może Pixar jeszcze nie jest Disneya, ale rzeczywiście jeżeli, panie. John Cena stoi tutaj, on jest przykryty, on jest opatulony jakąś zasłoną, firanką, w ogóle tam wystają te sznurki, które są, tylko żeby jakieś żabki wisieć i w tym momencie byśmy wiedzieli naprawdę. Świetna pasa biednych istot trwa. Trzeci Oscar, bardzo dobrze. A i włączają jej, mikrofon. Y Słuchajcie, czy my dzisiaj na przykład pamiętamy, że Titanic otrzymał 11 Oscarów za kategorie techniczne? Nie, pamiętamy, że Titanic otrzymał najwięcej Oscarów, tak, jeden z 3 filmów, bo oprócz Titanica jeszcze oczywiście wiadomo, że Ben-Hur, a także, Władca Pierścieni, Powrót Króla otrzymali również po 11 Oscarów, więc dobrze, no to mamy gadające głowy, studio, więc, w porządku. Jeśli nie oglądałeś, to Nimona również bajka warta uwagi. Dziękuję bardzo, muszę sprawdzić. Chyba wiem, że któryś serwis, VOD mają, mieć, mają ją rzucić. A ja panie i panowie na sekundkę was zostawię, bo wiadomo, że wypite hektolitry herbaty robią swoje. No i trzeba rzeczywiście skoczyć na chwileczkę do ubikacji. Zostawię was z muzyczką. Mam dziś taką jakąś muzyczkę fajną, co by się wam spodobało. Niech sobie śmiga, a ja zaraz będę. I chyba muzyka się nie włączyła, co? No, pięknie, dobrze, nie ma nie ma
John Cena, jak słyszę nazwisko, to od razu słyszę, te jego wejście. Wiesz co, no John Cena, no ciekawy aktor, no, ciekawy, no. Pamiętam, że kiedyś, przy okazji filmu bodajże „Welcome to the Jungle", tak? Taki był chyba, tytuł, anglojęzyczny, kiedy to, tak patrzę tutaj telefon, Arnold wychodził z klubu i do klubu wchodził nie John Cena co prawda, a Rock, czyli Dwayne Johnson. No i rzeczywiście tutaj widzicie właśnie, jak on wyglądał, to po prostu jest zawodowo, że miał być, Dwayne Johnson, czyli The Rock, miał być, aktorem, który przyjmie pałeczkę w kinie akcji. No, jak wygląda na to, że ostatnimi czasy chyba raczej lepiej się to, udaje Johnowi Cenie, no ale zobaczymy jak to będzie. Chodzi o Wii. Aha, dobra, no to już w tym momencie, wszystko wiemy. Tutaj widzicie, macie Johna Cenę, postać, który rzeczywiście śmiga. Jest to akurat zrzut, widać, ekranu z Twittera, na którym też jak najbardziej nadaje. Podczas trwania wręczenia nagrody za najlepsze kostiumy na oscarowej, scenie pojawił się nagi raper, i aktor John Cena. On jest raperem? Okej, w porządku. Nie wiedziałem, że jest raperem, wiedziałem, że był zapaśnikiem, ale akurat, tak to jakoś tak to jakoś wygląda, że ponoć jest raperem. Ja tylko przypomnę panie i panowie, że dzisiaj, oglądamy Oscary, oglądamy u siebie w domu, komentujemy. Mam nadzieję, że nie przynudzam. Mam nadzieję, że kilka ciekawych, faktów zawsze wrzucam. Jak lubisz, udostępnij na swoich mediach społecznościowych, niech dołączają do nas kolejne osoby, bo jeszcze mnóstwo kategorii, zostało. No, widzę, że chyba już, panowie i panie ze studia się zawijają, więc mam nadzieję, że zaraz będzie z powrotem Jimmy Kimmel i dostaniemy kolejne kategorie. Chociaż wydaje mi się, że akurat teraz raczej kolejna piosenka będzie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze 15 nagród. Widać, że tu jest napisane 15 nagród, więc śmigamy. Tak, jesteśmy z powrotem, w Hollywood. Okej, teraz jest zwiastun filmu, Killers of the Flower Moon Martina Scorsese z Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio, Robertem De Niro i tak dalej, i tak dalej. Wieloma ciekawymi aktorami. I'm doing nothing wrong. Nie no, DiCaprio jest akurat dobry w tej roli, rzeczywiście, spisał się. Ciekawe jaka teraz będzie kategoria. Mam nadzieję rzeczywiście, że będzie chociaż tak jak pokazuje tego Johna Cenę, a on tam ma sutki, a YouTube'owy algorytm takich rzeczy nie lubi, więc mam nadzieję, że mnie, nie zblokuje. Gdybym nagle przestał nadawać, panie i panowie, to będziecie wiedzieli czemu. Aha, o literówkę, dobra, WWE. Jeśli mnie nie było, nawet nie wiem, o co chodzi i jaka teraz kategoria będzie, bo, byłem włosy być nie wiem, jaka kategoria, wiesz, już na to, co jest napisane tutaj właśnie w artykule na stronie już nie zwracam uwagi, bo nie ma znaczenia, bo wszystko jak na razie poszło w kosz, także ciężko mi powiedzieć, jaka teraz będzie kategoria. No, teraz mamy, mm, performance, mamy występ jakiś, no ciężko powiedzieć. Akurat, Indianie, czyli rdzenni mieszkańcy, Ameryki wykonują, utwór. Mhm. Mm, pozwolicie, że nie będę próbował nawet wymówić, oryginalnej nazwy tego utworu. „Song for My People”. Jest to utwór właśnie z filmu „Czas krwawego księżyca”. Więc, nie podejmę się. Nie podejmę się rzeczywiście, bo to też nie o to chodzi. Nie zaczyna się występ, on już sobie trwa przez chwilę, tylko tak to w taki ciekawy sposób, właściwie skończył. Tak to akurat wpletli w zwiastun, że tak powiem, nawet tutaj mówiąc do was, nawet nie zwróciłem uwagi. No, oczywiście wszyscy muszą stać, brawa na stojąco, owacje, no bo, hipokryzm, w 100% musi być. Najpierw tych, Indian pozamykali w rezerwatach, a teraz im brawo. Cała Ameryka, ale dobrze. Fajnie, że się w końcu ogarnęli. Cóż teraz? Bad Bunny i Dwayne Johnson. Bad Bunny miał być, w filmie DC, no ale coś mu się chyba nie udało.
Dawać. Okej, film międzynarodowy teraz, bo Bunny mówi po hiszpańsku. Ha, ha, ha. Ależ on jest zabawny. International film. Teraz film międzynarodowy, panie i panowie, i chyba nie będzie zaskoczeniem, jeżeli wam powiem, co obstawiałem. Z Włoch Io Capitano. Z Japonii film Perfect Days. Z Hiszpanii Śnieżne Bractwo. Z Niemiec The Teacher's Lounge. I z Wielkiej Brytanii Strefa Wpływów, Zone of Interest. Ten film obstawiam, że dostanie Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. The Zone of Interest, panie i panowie. No jest przynajmniej w końcu jakiś dla nas coś jest. Wielka szkoda, że brak nominacji dla naszych opów. Bardzo, bardzo, bardzo żałujemy niestety, ale czasami my wysyłamy filmy, które nie są zrozumiałe poza granicami naszego kraju i wydaje mi się, że powinni sobie ludzie, którzy podejmują te decyzje, pewne rzeczy przemyśleć. No ale wiadomo, zawsze to szkoda, bo to ciekawy film. Liczyłeś na Śnieżne Bractwo? Według mnie Śnieżne Bractwo nie jest aż tak rewelacyjnym filmem, żeby dostać Oscara. Polish Film Institute. Pamiętajcie, to jest koprodukcja. A ponieważ musiał być wybrany jeden kraj, który będzie przedstawiał ten film, no to akurat poszło z Wielkiej Brytanii. Okej. Oczywiście jest mowa o tym, jak wielkim syfem, jak wielkim paskudstwem był, no było to, co się działo w trakcie II wojny światowej z Żydami. Więc poważna sprawa. No i jest oczywiście wątek polityczny. Ciekawe, czy jemu wyłączą mikrofon. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Strefa interesów. Gutek film. Bardzo ładnie. Świetnie, bardzo mnie to cieszy, że ten film mamy w końcu pierwszego Oscara. No ja wiem, że to nie jest tak do końca, ale gdzieś tam w pewien sposób. Okej, teraz się pojawi Emily Blunt i Ryan Gosling. Okej. To wy będziecie moje misiaczki prezentować nam. Wow. Frosty Hello? Dobra, dawać. O, Barbenheimer, no tak, on Barbie, ona Oppenheimer. Kenny Kitty. Zgadza się, Barbenheimer. Julia, powiem ci, smutne jest to, że za czas jakiś ma się pojawić film Barbenheimer. Tak, o tytule Barbenheimer. Ma to być niskobudżetowy film, gdzie jest połączeniem tych dwóch tytułów. Jak będzie chwila, to powiem zaraz coś o nim. Dobra, dawać. Na razie Open Barbie, no. O, Barbenheimer, a nie Open Barbie, ponieważ wy cały czas byliście za Barbie, dlatego. No niech tak będzie. O, dziękuję za wykęśnienie tego wszystkiego. Dawać, co teraz? Jaka kategoria? Dawać. Stunt, czyli, będzie teraz, kilka słów o kaskadrach i pewnie zobaczymy filmik. Okej, tak. O, Wszystko Wszędzie Naraz, John Wick i kilka innych
niesamowitych produkcji. A, Charlie Chaplin, Lloyd, Buster Keaton. No, to jest akurat film poświęcony kaskaderom. Świetna sprawa. Przypomina mi się od razu Henry Kinger Jr., o którym kiedyś właśnie poczyniłem, materiał w cyklu Znani, Nieznani. Pewnie fani Predatorów, Wykidajło, i wielu innych akcyjniaków kojarzą tego dżentelmena. Butch i Sundance, a, Czarna Pantera. A! Obcy 2, pięknie. Mortale, Furiozy, Jackie Chan. To jest dopiero facet, który nie używa kaskaderów akurat, więc wrzucanie go tutaj. Ja czekam na Barbenheira i będę zawiedziony, jak w roku, w którym wyjdzie, nie będzie nominowany do Oscara. Barbenheimer to jest, bodajże chyba Mark Polonia to ma robić, jeżeli mnie pamięć nie myli. W każdym razie jeden z twórców, który kręci filmy za 2 złote i stwierdził, że to będzie film e, o pani o genialnej pani naukowiec, nazywa się właśnie Barbie Oppenheimer, która ma dosyć męskiego patriarchatu i postanawia wyprodukować bombę, która usunie z planety, mężczyzn. Taka, wiecie, hollywoodzka, powiedzmy, nasza produkcja, którą znamy, Juliusza Machulskiego. No i to ma pojawić się za chwilę. Dobra, mamy gadające głowy, a akurat ich nie muszę słuchać, panie i panowie, no bo nie potrzebuję. Więc, zobaczymy, może nawet wiecie co, a tak z ciekawości sprawdzę, czy, coś wiemy na temat, Heimer, czy coś na temat Barbenheimera wiemy, czy coś się, pojawiło może, nowego. Bardzo bym się zdziwił, gdyby się nie pojawiło. No nie, na razie nie, na razie nie ma nic. Jeżeli coś się pojawi, to was będę informował na kanale, ale to akurat rzeczywiście, musi być, sprawdzę tego, reżysera, może akurat, może coś już, wiadomo na ten temat, bo to mnie wcale by nie zaskoczyło, gdyby już on gdzieś tam coś planował. Okej, nadchodzący, czy już tutaj jest? Nie, chyba jeszcze nie ma. Nie ma jeszcze więcej informacji na temat. To jak Charles Band ma robić, proszę bardzo, więc nie Mark Polonia, czyli Charles Band, czyli facet od, Łowcy Lalek, Puppet Master. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy to kiedykolwiek powstanie. Wcale mi się nie zdziwił. No tak, miał się już jakiś czas temu film ten pojawić, no ale na szczęście się jeszcze nie pojawił. I tutaj widzę, że, nic się na razie nie dzieje. Miała być premiera w 2024, czyli w tym roku, ale, niekoniecznie. No dobra, no to wiemy co jest. Również dobrej nocy, Julko. Do zobaczenia. Jeżeli oglądasz, to fajnie, a jeżeli nie, to śpij sobie smacznie. Która jest? 1:30 u was, 12:30 u mnie. Mówię, w Irlandii mieszkam, a tutaj czas jest, o godzinę do tyłu. Nie pytajcie mnie, czemu. Tak po prostu jest. No, znaczy wiem czemu ja, ale to akurat nie o to chodzi. No dobrze, mamy strefę interesów z Oscarem. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że to nie jedyny. Mam nadzieję, że rzeczywiście, że coś tam się jeszcze, pojawi. Przypomnijmy, że nagrodzony Oscarem obraz był koprodukowany z Polską. Za jego produkcję odpowiada m.in. Ewa Puszczyńska, a zdjęcia zrealizował Łukasz Żal. Oboje byli zaangażowani na przykład w pracę nad Idą, Pawła Pawlikowskiego. No więc bardzo cieszy, że fakt, że Paweł Pawlikowski zrobił Idę i później, kolejną produkcję, która była nominowana do Oscara, że na coś to się przekłada, że rzeczywiście ci nasi, no nie tylko aktorzy, ale i powiedzmy twórcy zostali w pewien sposób zauważeni przez Hollywood, przez zagranicę, że to nie jest tylko na zasadzie: „A dobra, Andrzej Wajda dostał honorowego Oscara i nic z tego nie wynika”. A tu rzeczywiście mamy, produkcję, koprodukcję właściwie zagraniczną. Bardzo mnie to cieszy. Oby tak dalej, rzeczywiście, oby tak dalej. Zgodnie z przewidywaniami Oscar za najlepszy film międzynarodowy dla poruszającej strefy interesów, więc, akurat tutaj nie było zaskoczenia, więc póki co dobrze idzie. Jak tam wam idzie wasze typowanie, co? Dajcie znać, czy na razie Oscary was zaskakują, czy jednak wszystko przewidywalne. Mm.
Mark Polonia to twórca godny Oscara, powinien zostać za całokształt twórczości, stworzył wiele filmów, które odmieniły kinematografię. Tak, ten akurat na VHL-a, okej. Aktor w roli drugoplanowej teraz będzie, panie i panowie. Tutaj widzę, że jest ładnie pokazane, no to już sobie wyszukuję, żeby wiedzieć, kto ma być i jak to się ma. Okej, są Oscary. Teraz najpierw zwiastun czego? Barbie. A jeżeli chodzi o aktorów w roli drugoplanowej, no to mamy rzeczywiście też kilku dobrych. Mówiłam już wcześniej, Sterling Brown za Amerykańska fikcja, Robert De Niro za Czas krwawego księżyca, Robert Downey Jr. za Oppenheimera, Ryan Gosling za Barbie i Mark Ruffalo za Biedne istoty. Tutaj właśnie chciałbym, ażeby to był Robert Downey Jr. za Oppenheimera. Jest Kimmel? Proszę bardzo, lecimy dalej. Oby Downey Jr.? Oby Downey Jr. Pewnie, że tak. No tak, w tym roku Oscary Oscary w tym momencie, w tym roku były o godzinę wcześniej się zaczęły, także oczywiście Kimmel się obija. Aktor w roli drugoplanowej. Super. Zobaczymy, kto będzie prezentował. Wasi najlepsi aktorzy drugoplanowi. Czyli co, nominowani z zeszłego roku? To będzie Sam Rockwell, Tim Robbins, Christopher Christopher Waltz, Mahershala Ali i pięknie. No rzeczywiście świetnie, świetna obsada. Bardzo fajnie. Dominik, coś czuję, że Gosling, dlatego że był dopiero co zwiastun o Barbie. No zobaczymy. Ja bym chciał i tak obstawiłem właśnie, że Robert Downey Jr., więc zobaczymy, jak to będzie. Tim Robbins, jeden z moich ulubionych filmów, czyli Skazani na Shawshank. Pięknie. O kim będzie najpierw mowa? Dla tych, którzy nie pamiętają, Gentleman otrzymał Oscara za rolę w zeszłym roku, czyli Wszystko Wszędzie Naraz. Pięknie. Najpierw Sterling K. Brown za rolę w filmie Amerykańska fikcja. Ciekawa, rzeczywiście ciekawa rola, ale akurat nie było to według wybitne. No zobaczymy. Brawo, brawo. Mhm. Co tutaj się dzieje? Bateria? Bateria póki co wytrzymuje, także jest dobrze, dajmy radę. Okej. Piękna sprawa. Dobrze, lecimy dalej. Kogo teraz? Sam Rockwell. Pierwszy i oryginalny Iron Man, który stwierdził, że nie chce grać roli Ironmana i dziękuję bardzo. Musiał jego zapowiedzieć oczywiście, no pewnie, że tak. To nie jest żart. Sam Rockwell otrzymał propozycję, żeby zagrać Ironmana. Powiedział, że nie chce tej roli. Dlatego kiedy do drugiej części zaproponowano mu rolę Hammera, mówi: „Dobra, biorę, bo w końcu chcę się pojawić w tym uniwersum. Niech tak będzie”. Pięknie. Rzeczywiście rola. Trzecia nominacja dla Roberta Downeya Jr. Ja pamiętam, że oczywiście jeszcze był nominowany za Chaplina. Przypomnijcie mi, za co był nominowany po raz drugi, bo akurat nie. Tim Robbins. Niesamowity aktor. Zapomniany ostatnimi czasy, ale rzeczywiście dobry aktor. Nic do stracenia. Skazani na Shawshank. Hudsucker Proxy, braci Coen. Piękny film. Zobaczymy. Tym razem zagrał, ale nie zagrał mafiozo, nie zagrał samotnika. O, ktoś się pomylił. Czyżby coś mówił? Christoph Waltz, ale dobrze chłop wygląda, dawno go nie widziałem. No widzisz, no to ja ci powiem, kiedy mi się pojawi Christoph Waltz. Kiedy mówi, to będziesz wiedział, jakie mam opóźnienie względem Kanal Plus, względem Polski. Teraz zaczął mówić Christoph Waltz.
ale wygląda dobrze. Na pewno kojarzycie go z filmów Quentina Tarantino albo z filmu o Jamesie Bondzie. Piękna sprawa. Ken. Nie wiem, czy macie to samo wrażenie, ale, Ryan Gosling dla mnie wygląda jak jeden z ludzi z kabaretu Czwarta Fala. Po prostu normalnie wziąć jednego, wkleić drugiego, byłoby to samo. Poza oczywiście, kwestiami tego, że jeden powiedzmy jest świetny, jeżeli chodzi o humor i kabaret, a drugi jest po prostu dobrym aktorem, także bardzo fajnie. Okej, Barbie. Ryan Gosling, Ken, Barbie. No i Mahershala Ali. Panie, panowie, patrzycie teraz na przyszłego Blade'a, który może kiedyś powstanie, bo cały czas są problemy. Mm, Zmienili już w tym momencie datę premiery, reżysera. Zobaczymy. Jest Mark Ruffalo tutaj. Czyli Blade mówi do Hulka, niech tak będzie. A Mahershala Ali już ma 2 Oscary. Także zobaczymy. Żeby było śmiesznie, Mark Ruffalo jest, bardzo osobą nieśmiałą, nie jest pewny siebie, także, tutaj byłoby pięknie, gdyby to otrzymał. Ale panie i panowie, ja obstawiam że Robert Downey Jr. otrzyma, Oscara za rolę w filmie Oppenheimer. Także zaraz zobaczymy i Oscar wędruje do Robert Downey Jr., panie i panowie. Bardzo pięknie, bardzo pięknie. Pierwszy Oscar, trzecia nominacja. I nie podali za co była druga nominacja, ależ bardzo, bardzo dobrze. No, pięknie. Póki co wygrywa najlepszy, ale ma koturn, więc rzeczywiście też chyba jest nie najwyższym dżentelmenem. No, dziękuję bardzo, tylko raz się pomyliliście. Dziękuję, przede wszystkim mojemu porąbanemu, dzieciństwu i akademii. No, nie wiem, czy pamiętacie, ale Robert Downey Jr. miał dużo problemów, na początku swojej kariery. Lubił sobie nadużywać. A jedna z pierwszych ról, z której ja go kojarzę, panie i panowie, to jest, był kiedyś taki film „Dziewczyna z komputera” bodajże, Weird Science. Tam Kelly LeBrock, grała kobietę, którą 2 chłopaków utworzyło z komputera przy użyciu tam lalki Barbie. Pora na czekoladkę. Dzisiaj KitKaty. To sprawia, że nie zasnę. Chyba. Oczywiście mi się zwiesiło. Dziękuję grabarzu, dziękuję bardzo. Udało mu się, zasłużył sobie chłop. Robert, oby jeszcze Nolan coś zgarnął. No i oczywiście, Murphy. Murphy, spokojnie, wydaje mi się, że Murphy dostanie też, Oscara, Nolan również, więc powinno być w porządku. Dobrze, jest i pojawił się Messi, który bije brawo. Super fajnie, super świetnie. Jak na razie jestem zadowolony. Okej, czyli co? Okej. Chwila przerwy, bo akurat, gadające głowy. Więc tak, nagroda za drugoplanową rolę męską wędruje do Roberta Downeya Jr. za Oppenheimera. To pierwsza nagroda wieczoru dla typowanego na zwycięzcę filmu Christophera Nolana. Ale wiecie co, ja jestem w Redota i muszę wiedzieć, bo sobie nie przypomnę, przynajmniej w tym momencie, za co Robert Downey Jr. był nominowany po raz drugi. Bo mówię, pierwsza nominacja to był Chaplin, a druga nie pamiętam, ja muszę sobie sprawdzić. O, i oczywiście się już wyjaśniło. Pierwsza rola to oczywiście 1993 i rola pierwszoplanowa za film Chaplin.
Druga nominacja to również rola drugoplanowa za film Tropic Thunder, 2009 rok. Tropic Thunder, jeżeli nie pamiętacie, to jest ta komedia, w której między innymi pojawił się Ben Stiller, y, Jack Jack Black i kilku rzeczywiście jeszcze innych zabawnych i ciekawych aktorów i Tom Cruise tam między innymi występował również. No i chodziło o to, że gdzieś tam kręcą niby film w tropikach, że tak się wyrażę. Więc to wyglądało dosyć zabawnie. Tak, tutaj widzę, że w obsadzie był Robert Downey Jr., kto jeszcze Jay Baruchel, czyli facet, którego na pewno możecie kojarzyć też. Steve Coogan, proszę bardzo. Nick Nolte, więc bardzo znany rzeczywiście obsada, a film reżyserował Ben Stiller, który akurat potrafi czasami zrobić rzeczywiście niesamowite kino. Yy, Paulina pisze: Murphy odwalił kawał dobrej roboty nie tylko w Oppenheimerze, ale również w całej swojej karierze. Bardzo mocno trzymam za niego kciuki, bo facet sobie w pełni zasłużył. Zgadza się, wiesz, no ja jego kojarzę od nie tak dawno z moim synem oglądaliśmy Batmany Nolana, nomen omen, no i tam oczywiście we wszystkich trzech się pojawia jako strach na wróble, więc jest dobrze. Chyba tylko nie jestem specjalnie przekonany co do jego występu w filmie chyba Red Eye, tak, Red Eye to jest Wesa Cravena i tam była też Rachel McAdams, taki powiedzmy coś à la thriller, nie wyglądało dobrze, ale wydaje mi się, że rośnie nam tutaj drugi Daniel Day-Lewis, oczywiście z zachowaniem wszelkich proporcji. I w tym momencie ostatnio był jakiś wywiad z Danielem Craigiem, czyli z Jamesem Bondem ostatnim i powiedział, czy z Danielem Craigiem, czy z Piersem Brosnanem, z jednym albo z drugim w każdym razie, i któryś z nich powiedział, że wydaje mi się, że kolejnym Bondem powinien być Cillian Murphy. Nie jestem przekonany właśnie, czy Cillian Murphy fizycznie, a chociaż z drugiej strony, jeżeli przypomnimy sobie, jak Tom Hardy potrafi się na przykład zmienić, jak Chris Hemsworth, jak Hugh Jackman, czy chociażby y, Christian Bale, świetny, bo do jednej, drugiej, trzeciej roli potrafi przytyć 500 kilo, a potem, żeby schudnąć, więc rzeczywiście może to wyglądać ciężko, ale jak najbardziej Cillian Murphy świetny aktor. Jego zapamiętałem z filmu „28 dni później”. No tak, no w tym momencie jest opcja taka, że będzie kolejny film, bo pierwszy jest oczywiście „28 dni później”, drugi był „28 tygodni później”, tak? Teraz ma być trzeci chyba, „28 lat później”. I rzeczywiście ponoć gdzieś tam niby z Danny Boylem, czyli facetem, który to wymyślił. Kojarzycie to, ten gentleman od Płytkiego grobu czy od Trainspotting, ma się rzeczywiście tym zająć. I wtedy zrobił wrażenie na mnie ogromne. On jest dobrym aktorem, jest interesującym. Wiktor pisze, że byłby z niego dobry Bond. Mm, Wiesz co, no zobaczymy w tym momencie, jak to będzie wyglądało, bo tutaj widzę, że są zwiastuny Godzilli, więc w tym momencie powinny mi się wydaje być efekty specjalne, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przynajmniej tak zapowiada telewizja brytyjska. Zobaczymy, jak to będzie, bo jeżeli chodzi o efekty specjalne, to mamy Twórcę, Godzilla -1, Strażnicy Galaktyki 3, Mission Impossible, a także Napoleon, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało i pożyjemy uwidiem. Ok, wracamy i teraz kolejny zwiastun filmu nominowanego dla najlepszego filmu i to jest akurat Anatomia Upadku. Także jest szansa, że będą teraz efekty wizualne. Zobaczymy. Mhm. Ciekawy naprawdę film. Jeżeli nie widzieliście Anatomii Upadku, to jest bardzo w sumie nie oscarowy film, bo to jest tak naprawdę dramat sądowy, można byłoby tak powiedzmy w dwóch słowach zawrzeć ten film. Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito się pojawiają, czyli bliźniacy. Ponoć gdzieś tam coś przebrzmiewa trzecia część, właśnie, no wiem, że trzecia, że były bliźniacy, ale potem był jeszcze Junior, czyli nieoficjalna druga część i teraz Danny DeVito jest niesamowity, ja go biorę w każdym aspekcie, do schrupania jest, do schrupania. Świetny aktor. Okej. My razem, ponieważ obydwaj próbowaliśmy zabić Batmana. No oczywiście Dan DeVito był pingwinem, w dwójce, a Arnold był Freezem w czwartej części.
Bat Batman i Robin. Koszmarny film, naprawdę koszmarny film. George Clooney, obiecałeś. Cały czas czekam na moje $10. Zobaczymy. Przypomnę tylko, że dzisiaj oglądamy, panie i panowie, Oscary. Oscary. Batman. Oglądamy Oscary oczywiście. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba, obserwację, czy co tam, w zależności na której platformie oglądacie. To teraz panowie jadą po Batmanie, bo oczywiście Michael Keaton był Batmanem w pierwszych 2 częściach. Potem w trzeciej części był to Val Kilmer, w 4 George Clooney. Tak, zgadza się. Teraz będą efekty specjalne, efekty wizualne właściwie. Jedziemy. Po pierwsze, twórca. Film jest dostępny na Netflixie, można go obejrzeć. Rzeczywiście świetne efekty. Godzilla -1, Godzilla -1. -1. Bliźniaki, zgadza się. Mhm. Strażnicy Galaktyki, część 3. Oczywiście mnóstwo osób, pozwolicie, że nie będę mówił. Mission Impossible: Dead Reckoning. Film nominowany. Tu jest oczywiście, pokazują, jak te efekty powstają. Niesamowita sprawa, jak zawsze. Napoleon, ojojoj, słaby film, ale efekty wiadomo, że dobre. I ja tutaj obstawiam, że Oscar powędruje do Godzilli, że będzie to pierwszy Oscar dla Godzilli. Dawaj, Godzilla. Godzilla. Tak! Godzilla, wow, super! Pięknie. Czemu? Ponieważ na kanale omówiłem wszystkie filmy o Godzilli. Wszystkie filmy. Te od 54 roku. Co prawda zajęło to ponad pół roku, ale omówiłem wszystkie filmy i Godzilla -1 jest to świetne. A słyszycie, w tle wybrzmiewa marsz Godzilli. Pięknie, jestem bardzo zadowolony. Fantastycznie. Pierwszy Oscar dla Godzilli, chyba nawet pierwsza nominacja. Stary, to musi nadrobić. Godzilla jest dobra. Jeżeli ci się podobała Shin Godzilla, to ten film ci się również spodoba. Tak, jest dobrze, jest moc, panie i panowie. Macie moją łapę, Akademia, przynajmniej w tej kategorii. O, będzie. Pamiętacie, co mówiłem na temat mojego akcentu w angielskim? Bardzo, bardzo dobrze. Jestem naprawdę super zadowolony. Mimo że akurat stali przed nimi inni różnie wielcy filmowi twórcy, więc nawet film twórca był. Więc pięknie. A najzabawniejsze jest to, że tak naprawdę osoby, które wyszły i odebrały Oscary, wyszły na scenę z Godzillą, z taką fajną miniaturką Godzilli. Ja tutaj widzicie, gdzieś u góry są, tutaj nade mną jest szturmowiec, tutaj są inne rzeczy, także super. 1, 2, 4, tak, 3 albo 4 Godzille są na scenie, także jest super. Bardzo mnie to cieszy. Ta Godzilla, właściwie ten Godzilla, przepraszam bardzo, bo Godzilla to jest oczywiście facet. Jest to najbardziej dochodowy film o Godzilli, zarówno w Japonii, jak i poza. Czyli krótko mówiąc, na świecie. Pobił wszystko, co było do tej pory. Film zrobiony za bagatela. Bagatela 11 milionów. Czemu mówię bagatela? Ponieważ kiedy mamy filmy, Lou Diamond Phillips, kiedy mamy filmy robione za 200, za 500, 11 milionów, to wydaje się jak nic, więc jestem bardzo zadowolony z tego, że Godzilla otrzymał. O, proszę bardzo, panowie wracają, więc co teraz? Montaż, edycja, montaż filmu. Gdzie mam tutaj? No, ja oczywiście nie mogę znaleźć. Choroba jasna, a niby notatki masz. Film editing, montaż filmu.
Anatomia upadku. Jest. Mam. Zimowe przesilenie. Killers of the Flower Moon Martina Scorsese. Oppenheimer. Biedne istoty. Zone of Interest, okej. Tutaj obstawiałem biedne istoty, ale raczej dostanie Oppenheimer. Chciałbym biedne istoty, ale dostanie Oppenheimer. Widzicie panie i panowie. Tak to rzeczywiście jakoś jest. Czyli tutaj mam kolejną kategorię już. Odłożyć sobie karteczkę. Czyli tak jak mówiłem, Oppenheimer, panie i panowie. Oppenheimer dostaje Oscara w kategorii najlepszy montaż, edycja, jak zwał, tak zwał. Możemy się uczyć tylko, co? Lincoln, jak oglądasz, Lincoln to jest mój montażysta moich materiałów, to wiesz dokładnie, na kim się masz wzorować. Kocham film Bliźniaki, super, Jennifer Lame, coś pięknego. Pięknie, bardzo mnie to cieszy. Bo teoretycznie to wszystko jest przewidywalne, ale w końcu, tak jak mówiłem, w tym roku mamy bardzo nierówne Chris Nolan, teraz jest w porządku. Mamy bardzo nierówne filmy i cieszy mnie, że to nie było na zasadzie: "Okej, no to zrobimy wam teraz psikusa" i te filmy, które po prostu tutaj wrzuciliśmy tylko i wyłącznie po to, żeby były, żeby odhaczyć, nie dostały Oscary. Grabarz pisze: "A kto wie, ile było filmów z monstrum Frankensteina albo Drakuli?" Ojoj, nie sprawdzałem, powiem ci. Wiesz co, Grabarz, żaden z moich widzów ostatnio pojawił się pomysł w kultowych horrorach, ażebym omówił właśnie film o Drakuli, ale nie został ten pomysł, inaczej, nie wybraliście, bo to wiecie dobrze, że w kultowych horrorach to właśnie wy wybieracie, a filmy o monstrum Frankensteina, bo też pamiętacie o monstrum, czy tam potworze Frankensteina, bo to jest inaczej. Okej, piosenka. Teraz będzie piosenka, panie i panowie, kolejna piosenka, ale to jest do policzenia, mi się wydaje. Frankenstein albo Sherlock Holmes. Któryś z tych któraś z tych dwóch postaci jest najczęściej ekranizowaną postacią w ogóle na świecie. Więc jakoś tak to jest. Ale wydaje mi się, że Drakuli o kilkadziesiąt. I bardzo dobry, zasłużony Oscar, bo film był dynamiczny i jeżeli montaż by spieprzyli, to film ogólnie byłby słabszy, a tak wiadomo. No słuchaj, czasami jest tak, że filmy powstają w pewien sposób właśnie w montażowni, bo nieraz tak było, że kariery nawet upadały. Ja pamiętam, że przy okazji, to był jeszcze któryś Bond z Seanem Connerym, bodajże w Skandynawii chyba, jedna z aktorek miała się pojawić i na tym, że ona wystąpi właśnie w Bondzie, budowano jej karierę. Po czym się okazało, że w efekcie no, jej rola została wycięta. To nie była jakaś tam wielka rola, ale miała być powiedzmy w filmie przez 5 minut. I tak bardzo często jest, że to samo było przy okazji Duny, kiedy aktorzy okazuje się, że no, nagrali swoje role, ale dziękuję bardzo, nie ma ich. Potem możemy dostać jakieś tam wersje reżyserskie, gdzie oni się pojawiają, gdzie można ich zobaczyć. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Więc montaż jest bardzo, bardzo ważny. Rzeczywiście. Bardzo ważna sprawa. Okej, piosenka. Aż nawet sprawdzę. It's never gone away. Jest to piosenka It Never Went Away z filmu The American Symphony. John Batiste i Dan Wilson. Słowa i muzyka również. Więc okej, ale ładny księżyc. Także mamy. Okej, teraz będziemy mieć przerwę. Czyżby teraz była przerwa? Zobaczymy, czy będziemy mieli zaraz gadające głowy. Gadające głowy. Skruch, opanuj się, człowiek, opanuj się. Dobra. Za chwilę będzie. Okej, będziemy mieć zaraz dwie dziewczyny sobie pogadają. No w porządku, słuchajcie, jestem bardzo zadowolony. Oscar dla najlepszego montażu dla Oppenheimera i no to akurat nie było zaskoczenia. Nagroda za najlepszy efekt specjalny dla filmu Godzilla -1.
reżyser zapytany właśnie o to, czemu Minus One, czemu Godzilla? No mówi, bo to nie jest tak, że to jest jakiś prequel czy coś takiego. Nie, nie, chodzi o to, że, akcja tego filmu rozpoczyna się pod koniec II wojny światowej i akcja się toczy głównie po II wojnie światowej i, on twierdzi w ten sposób, że po po II wojnie światowej Japonia była w punkcie zero. Przegrali wojnę, gospodarka beznadziejnie po prostu, militarnie też, bo wiadomo, oni musieli te wszystkie swoje musieli się rozbroić, więc, to, że pojawił się, Godzilla, to to w pewien sposób, spuściło, można by tak powiedzieć, Japonię do poziomu mniej niż zero, jak śpiewał Lady Punk. No bo wiadomo, że to, że pojawia się Godzilla, no to jest tylko i wyłącznie, synonimem. Słuchajcie, można równie dobrze powiedzieć, że o, to jest tak, że, było embargo na to, na tamto, jakieś powiedzmy problemy gospodarcze i tak dalej, i tak dalej. To, że akurat użył Godzilli, no to jest inna sprawa, ale wzorował się bardzo właśnie, bo to miała być kontynuacja teoretycznie Shin Godzilla, ale on powiedział producentom: "Słuchajcie, nie da się, bo Shin Godzilla to jest świetny film, więc albo robimy coś od zera, albo po prostu nie robię w ogóle". No i on tam gdzieś rzeczywiście, pamiętał o tym Shin Godzilla. Dodatkowo powiedział, że wiele rzeczy oparł na filmie Wielka Bitwa Potworów, to jest chyba z 2000, no i teraz oczywiście nie przypomnę którego, ale to można sobie łatwo sprawdzić i mnóstwo w tym filmie było ukłonów w stronę, oryginalnej Godzilli. Przypomnę, 54 rok, 70 lat temu. Tak, pamiętam akurat te czasy. Jestem tak stary, że pamiętam święta bez Kevina na Polsacie, więc oczywiście muszę i to pamiętać, ale jestem bardzo zadowolony z tego, że pokazali i to po raz wtóry, bo dopiero co, jeden z, osób, która odbierała Oscara, powiedziała, że lepiej zrobić 10 filmów po 20 baniek niż jeden film za 200. Tutaj w tym momencie, kiedy mamy Godzillę, która kosztowała 11 baniek, no to pokazuje, że da się, że można, że jak najbardziej, jak najbardziej jest dobrze, bo tak naprawdę, z tych filmów, które były nominowane w kategorii, efekty specjalne, no to tak, mamy, twórcę, który tak naprawdę film powstał za małe pieniądze, bo studio powiedziało, twórcy nomen omen: "Nie damy wam pieniędzy tyle, ile chcecie". Przypomnę, jest to reżyser filmu, Gwiezdne Wojny Łotr 1. Tutaj w tym momencie jest zwiastun filmu Maestro. I on musieli wymyślić do tego stopnia, że postanowili polatać, po całym świecie, nie budować wielkich, dekoracji, tylko minimalna ekipa i kręcili to aparatem. Film twórca jest kręcony, nagrywany aparatem, nie żadna kamera, nie żaden IMAX, nie żaden RED, aparatem. I, jak się dało łatwo, to robiliśmy łatwo, więc rzeczywiście jest pomysł. Godzilla, wiadomo, Guardians of the Galaxy, wielki film, wielkie studio, Mission Impossible również, Napoleon też i wszystkimi utarto nosa. Dobra, wracamy, patrzymy co się dalej dzieje. Proszę bardzo, Ricky Minor, jego orkiestra. A, I'm a Barbie Girl, zespół Aqua. Pięknie. Przypomnę, że firma Mattel zaskarżyła zespół Aqua do sądu i przegrała sprawę. Ja zawsze stoję po stronie mniejszych. Mm, super. Ciekawe co teraz. Ciekawe co teraz się będzie działo. Rustin. Ciekawy film. Proszę bardzo, on będzie grał, ojca Michaela Jacksona. Jeżeli myślicie, że w filmie Maestro było dużo dobrych, sztucznych nosów, poczekajcie poczekajcie, aż będziecie oglądać Michaela Jacksona. Proszę bardzo, alkohol dla wszystkich, coś pięknego, coś niesamowitego. Toast? Dawaj toast, dawać. Ja mam herbatkę, wnosimy szklanki, co tam macie? John Krasiński. Krasiński, też nie potraficie. Toast z wszystkimi. Jaką flachę ma w łapie w ogóle, co to jest? Tequila. Kocham moją żonę, czyli Charlize Theron. Ona się nie wiadomo dowiedziała się teraz. Salut, proszę bardzo, herbatka niech będzie. Doleję sobie, bo się kończy.
A teraz pojawi się Ameryka Ferrera i Kate McKinnon, panie i panowie. Mhm. Na razie na prowadzenie wystawiają się biedne istoty z 3 statuetkami. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj Wiktor pisze, że teraz będą dokumenty. Okej. Zaczniemy od dokumentalnego, krótkometrażowego, panie i panowie. Mhm. Jurassic Park. No, jak najbardziej. No, tak wyglądają. Okej. No teraz, mówię o tym oczywiście, że pamiętacie dobre filmy dokumentalne, czyli „Solo” i kilka innych, między innymi „Park Jurajski” i kilka innych. Doktor Spielberg, sir, o co chodzi? No rzeczywiście, a ten Spielberg ma bardzo nie tęgą minę. Przypomniał mi się odcinek z Przyjaciół, kiedy to Joey przychodzi do niego kobieta, którą on myśli, że on naprawdę jest, doktorem Drake'iem Remorey. O, i proszę bardzo, Messi pojawił się, pięknie jest. Akademia 3 800 000 obserwujących tam jest, bardzo mnie to cieszy. Nominowani za krótkometrażowy film dokumentalny: ABCs of Book Banning, The Barber of Little Rock, okej, czytam tutaj, Island in Between, okej, The Last Repair Shop, Nine Nine and Wipeout. Ja tutaj obstawiam, że za dokumentalny krótkometrażowy będzie ABC of Book Banning. A jednak pomyliłem się. Pięknie, pięknie. Mm, Przypomnę, tutaj był strzał totalnie w ciemno, oczywiście ode mnie, ponieważ żadnego z filmu, dokumentalnego, krótkometrażowego nie widziałem. Jeżeli w ogóle wiecie, gdzie może obejrzeć, czy na przykład stary wbij na Amazona, czy na Disneya, albo na Netflixie, czy gdzieś tam na CDA Premium jest, napiszcie w komentarzu, bo akurat jestem ciekaw. No ja lubię oglądać takie rzeczy. Sam tworzę filmy krótkometrażowe, więc dokładnie wiem, na czym polega ta praca, tworzenie z pasją. Bardzo mi to interesujące. 12 lat już ma Oscara na koncie? Wow, no proszę bardzo, no. Były już młode aktorki, byli młodzi aktorzy, którzy otrzymali Oscara. Okej. No proszę bardzo, bardzo mnie to cieszy. Ciekaw jestem, o czym jest ten film. Kiedy nowy film i kiedy walczy o Oscara? Na razie nie. Powiem w ten sposób. Teraz pracuję przy filmie, y, nie to, że będę reżyserował czy coś, ale pracuję przy filmie, który w jednych z głównych ról ma między innymi Costasa Mandylora, czyli faceta, którego możecie kojarzyć z serii filmów Piła, a także Eryka Robertsa. Eric Roberts, czyli brat Julie Roberts, wiadomo, świetny aktor, również. Także jak będę mógł powiedzieć więcej, to wam powiem. Domyślam się, że ten The Last Repair Shop, no to oczywiście jest o powiedzmy sklepie, no może nie tak będzie, o gabinecie usług, który naprawia instrumenty, no ale to już zobaczymy. Okej, i dalej lecimy. Film dokumentalny pełnometrażowy. Bobby Wine, The People's President. To jest pierwszy z filmów. The Eternal Memory. Akurat po polsku tak spadło. Four Daughters. Mhm. To Kill a Tiger. O, i czwartym filmem jest 20 dni w Mariupolu. No i właśnie obstawiam, że 20 dni w Mariupolu
otrzymał Oscara. Też nie widziałem żadnego z tych filmów. Czysty strzał. 20 dni w Mariupolu. Mm, akurat, to był strzał jak najbardziej, no ale powiedzmy, że akurat można to było, przewidzieć w pewien sposób, ponieważ, wiadomo, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Mm, no wiadomo, że mieszkam w Irlandii, ale wiadomo o co chodzi. Mm, było to w pewien sposób do przewidzenia. Zobaczymy, co powiedzą. Okej, podziękowanie dla firm. Mhm. Proszę bardzo. Pierwszy Oscar dla Ukrainy w ogóle, nieważne w jakiej kategorii, w ogóle. Pięknie, no. Rzeczywiście historia się tworzy na naszych oczach. No, proszę bardzo. Mam nadzieję chciałbym nigdy nie zrobić tego filmu. Chciałbym wymienić tego Oscara za to, że Rosja nigdy nie zaatakowałaby, Ukrainy. No, poważne, odważne słowa. Oddałbym to wszystko za to, żeby tyle moich rodaków nie zginęło. No, no, poważna sprawa. Mhm. Ale niestety tego wszystkiego nie mogę zmienić, nie mogę zmienić historii. Przeszłości się nie da zmienić. Mhm. No pięknie, piękna sprawa, ważne słowa. Okej. Mam nadzieję, że prawda wygra. Będziecie pamiętali co, gdzie, jak i kiedy i ludzie Mariupolu, ci, którzy oddali swoje życia, nigdy nie zostaną zapomnieni. Mhm. O, i jestem z powrotem. Wszystko się udało. Okej, mamy chwilę przerwy. Czy czyli na szczęście nie straciłem zbyt wiele? To oczywiście, że skoro mowa o takich rzeczach, no to internet musiał się, popsuć. Tutaj widzę, że Wiktor napisał, że za chwilę występ, „I'm Just Ken” Ryana Goslinga. No super, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie, zabawnie. Okej, no bardzo ważne słowa powiedział reżyser filmu „20 dni w Mariupolu”. To pierwszy Oscar w historii Ukrainy, podkreślił reżyser. Prawdopodobnie będę też pierwszym reżyserem na tej scenie, który powie: „Nigdy nie chciałbym nakręcić tego filmu, byleby tylko, Rosja nie zaatakowała” i tak dalej, i tak dalej. Bardzo mi przykro, ale, nie mogę tego powiedzieć, bo algorytm. Ten film nie zmieni historii, ale nie zmieni przeszłości, ale wy wszyscy najbardziej utalentowani ludzie na świecie możecie upewnić się, że prawda zwyciężyła, by mieszkańcy Mariupolu nigdy nie zostali zapomnieni. No rzeczywiście ważne słowa od faceta. Tak to musiało być. No i kolejna nagroda za, wcześniejszy film, czyli najlepszy film krótkometrażowy film dokumentalny „Ostatni warsztat”. No domyślam się, że rzeczywiście oni tam naprawiają, no nie wiem, trąbki, klarnety, ogólnie instrumenty, więc mam nadzieję, że warto. Mm, tak to jest, że nie zawsze, ale czasami tak robią właśnie platformy VOD, że wypuszczają już po rozdaniu Oscarów, robią takie powiedzmy,
kategorie na swoich, o niech tak będzie, kategorie na swoich platformach streamingowych, gdzie można spokojnie wziąć yy, i obejrzeć te krótkie metraże. Mam nadzieję rzeczywiście, że coś takiego będzie i tym razem. Bo wiemy, że akurat w tym roku Netflix zrobił kategorię Oscary 24, czyli filmy, które były nominowane do Oscara w tym roku i można było sobie tam ogarnąć, zobaczyć. Bardzo mnie to cieszę, że dzięki temu właśnie miałem możliwość obejrzenia te wszystkie rzeczy, które były dostępne tak naprawdę. Więc teraz jeszcze tylko czekam, aż filmy dokumentalne zostaną również w ten sposób gdzieś tam udostępnione, albo jakaś inna platforma będzie. Gosling śpiewa, tutaj napisał Wiktor Z. Ja w tym momencie mam jeszcze gadające głowy, no ale rzeczywiście przez to, że przez chwilę nie miałem internetu, możliwe, że opóźnienie jest jeszcze większe, no ale przynajmniej tyle, że Restream cały czas trzymał właśnie ten nasz dzisiejszy odcinek otwarty i od razu połączył się ponownie jak tylko mógł. A zabawne jest to, że mam 1 giga prędkość internetu i jest godzina u mnie 1:13, u was 2:13, więc teoretycznie w niedzielę wieczorem, w niedzielę w nocy niewiele osób powinno korzystać z tego internetu, no ale to tutaj jest. Tym bardziej, że prędkość jest, bo to jest światłowód, no ale jak wiecie, jak to jest. Dobra, wracamy. Studio się kończy, więc pora zobaczyć, czy to jest wystarczająco dobrze przewinięte. Dobrze, okej, dobra. Kolejny zwiastun wcześniej The Zone of Interest, czyli strefa. Strefa interesu, przepraszam, zamyśliłem się. Zobaczymy. Okej. Będzie teraz, ma być śpiewanie? No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wracają sobie ludzie. O, ale tam przetasowania, co tam się dzieje? Tyle osób. Zendaya się pojawiła. Zendaya się pojawiła, bardzo ładnie. Okej, najlepsze zdjęcia, panie i panowie, teraz mają być. Dobra, gdzie mam zdjęcia? Jest. Mam zdjęcia. Dobra. Nominacje w kategorii najlepsze zdjęcia, panie i panowie. El Conde, czyli Hrabia. Czas krwawego księżyca. Maestro. Oppenheimer oraz Biedne istoty. I tutaj zaznaczyłem, że wygra Oppenheimer. Oppenheimer, bardzo dobrze. Druga nominacja dla Hoyte van Hoytema. Wcześniej był nominowany za Dunkierkę. Pierwszy Oscar. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. Wszystko układa się po naszej myśli, panie i panowie. Bardzo ładnie. Okej, co powie? Ale ma fajne włosy. Długie włosy. Hoyte van to chyba Holender chyba, co? A, dokładnie. Kręćcie na taśmie celuloidowej, byłoby super. Pięknie, pięknie. Dobrze, oczywiście standardowo podziękowania dla akademii, dla wszystkich współpracowników. Emma Thomas, producentka, po raz wtóry dziękuję. No ja wiem, że oczywiście to może być kurtuazja, ale A proszę bardzo, ciekawostka od Wiktora. Dobrze, że Hojtema zgarnął Oscara, bo mu się należało. Chłopak robi kawał dobrej roboty, a poza tym studiował w łódzkiej szkole filmowej. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Okej, kolejnych mamy 2 prezenterów. Ron Youssef, Lisa Ray. Zobaczymy, co tym razem. Jaka kategoria?
Krótki met krótki metraż. Krótkometrażowy. The After. Widziałem ten film. Bardzo smutny, ale ciekawy. Invincible. Night of Fortune. Kolejny film. Red, White and Blue. No i Wonderful Story of Henry Sugar. I według mnie właśnie ten film, The Wonderful Story of Henry Sugar, otrzyma Oscara. Wes Anderson. Tak, to jest ten Wes Anderson, panie i panowie. Wes nie mógł odebrać sam, więc mówią: „Dzięki stary, że byłeś, wiemy, że potrafisz zrobić długie filmy, ale że takie krótkie to niekoniecznie”. Co tutaj się dzieje? No, znowuż wywaliło mi, nagrodę. Okej, piosenka teraz „The Fire Inside”, performed by Becky G. Okej, kolejna piosenka. Mhm, okej, aż sprawdzę. Piosenka „The Fire Inside” jest z filmu „Flaming Hot”, więc kolejna piosenka, którą mamy możliwość wysłuchać. To jest chyba, mm, część, Oscarów, która mnie najmniej, muszę przyznać, interesuje. Nie to, że nie lubię, ale akurat, niekoniecznie. Skoro Oscary są za długie, można byłoby zrobić je krótsze, no ale i tak nie jest najgorzej. Mhm. Sytuacja jest taka, że zdumiewająca historia Henry'ego Sugara, czyli ten film krótkometrażowy, mm, mówiłem, obsada niesamowita, bo tam w główną rolę, jedną z głównych ról wciela się, Ben Kingsley, jest Benedict Cumberbatch i to jest na podstawie, żebym teraz pamiętał jak się nazywał, to jest książki dla dzieci i, na Netflixie możecie znaleźć, tam jest chyba 4 albo 5 właśnie takich filmów krótkometrażowych zrobionych przez Wesa Andersona, czyli tak na dobrą sprawę można byłoby z tego zrobić jeden film, pełnometrażowy, no ale stwierdzili, że to akurat będzie lepiej działało, jakie takie nowele w krótkim metrażu i akurat rzeczywiście, zrobili, to w ten sposób. Ekipa się oczywiście cały czas przewija i aktorzy, ci sami albo prawie ci sami, no ale tak to wymyślili. W końcu jakaś znośna piosenka, bo tej od Billie to już ciężko słuchać. Okej, teraz będą gadające głowy, więc za chwilę, usłyszymy w końcu, Ryana Goslinga i dowiemy się, kto został najlepszym aktorem. Aktor w roli pierwszoplanowej. Tutaj, jeżeli chodzi o aktora w roli pierwszoplanowej, panie i panowie, już wam mówię, kto jest nominowany. Mamy Bradley'a Coopera za film „Maestro”, jest, Colman Domingo za film „Rustin”, jest Paul Giamatti za „Przesilenie zimowe” „Holdovers”, Cillian Murphy za „Oppenheimera” i Jeffrey Wright za „Amerykańską fikcję”. Bradley Cooper jako Maestro, tak, dobry, ciekawy, ale wydaje mi się, że kilka było scen, trochę sztucznych, a tak poza tym, wydaje mi się, że dobrze zrobił, ale to jeszcze nie jest ten kaliber. Colman Domingo za „Rustina” nie, nie. Inaczej, film ciekawy, intrygujący, bo rzeczywiście, on w miarę świeżo w mojej głowie jest, bo widziałem go w tym tygodniu, ale wydaje mi się, że, Colman Domingo, on oczywiście występował oprócz tego, że w „Rustinie” również występował w, „Kolorze purpury”, ale różnie. Paul Giamatti za, „Przesilenie”. Ja bym chciał, żeby Paul Giamatti wygrał. Wiem, że nie wygra, ale chciałbym rzeczywiście. Jeffrey Wright za „Amerykańską fikcję”. Świetny, naprawdę świetny. Jak oglądałem, ten film, to zastanawiałem się, co jeszcze wymyśli, bo to jest taka w pewien sposób beka z z tego właśnie, z tych Hollywood, z tego wszystkiego. Po prostu im gorzej, tym lepiej. Im biedniej, tym, bardziej bogato, można by tak rzec. Jeżeli widzieliście film, to dokładnie wiecie, o co chodzi. Więc chciałbym, żeby również Jeffrey Wright, no nie może być Oscara według mnie dla najlepszego aktora pierwszoplanowego otrzyma Cillian Murphy,
za film Oppenheimer, cytując Czereśniaka z Czterech Pancernych, ojca Czereśniaka: „Zasłużyłeś ci, powiadam, jak niejeden jenerał nie zasłużył”. I rzeczywiście przez swoją karierę, Cillian Murphy zasłużył. No tak, no ktoś też zaraz powie: „Ale to nie za całokształt daje, tylko za konkretną rolę”. Tak, więc za, tę konkretną rolę, wśród tych 5 dżentelmenów właśnie według mnie Cillian Murphy jest najpoważniejszym, najlepszym, najciekawszym. Muszę się zgodzić z panią Karoliną Piotrkowską. Też mam nadzieję, że Gosling się doczeka zaśpiewania dzisiaj. A czemu miałby nie doczekać się? Też mam nadzieję, że Gosling się doczeka. Doczeka, po prostu pewnie oni dokładnie wiedzieli, kiedy to ma być i jak, gdzie i kiedy, więc to nie ma problemu. Nie ma problemu z tym wszystkim. Wiemy, jak to jest. Jeżeli macie, panie i panowie, ochotę mnie wesprzeć, czy to przez Patronite, czy przez YouTube, to u góry, nie tam gdzieś, tak. To jest Patronite, na dole to jest YouTube. Wystarczy zeskanować ten QR kod. Byłoby mi niezmiernie miło. I tu są takie same zasady, i tu oczywiście są takie same bonusy. Więc zaraz zobaczymy. O, jest tutaj w tym momencie w studiu pokazują teledysk właśnie do czego? No I'm Ken. I'm just Ken, więc rzeczywiście zobaczymy. A może będzie zabawnie. Wiecie, jak to jest. Mamy tutaj zawodowych piosenkarzy, zawodowe piosenkarki i na to wszystko przychodzi taki Ryan Gosling. No, może będzie zabawnie, ale rzeczywiście nie obstawiałbym. Chociaż z drugiej strony, jakby na przykład Akademia powiedziała: „A nie, dziękuję bardzo, wy tutaj kombinujecie, wymyślacie, pieścicie rymy i cyzelujecie muzykę, a my wam damy Ryana Goslinga, który dostanie nagrodę”, czyli kabaret Czwarta Fala, z za to, że nagrali Wieśka Tiko, tym razem dostaną za Kena. No to byłoby, muszę przyznać, bardzo zabawne. Czy już nie, jeszcze sobie gadają, jeszcze mamy studio, więc zaraz powinniśmy się przenieść z powrotem do Hollywood, a skoro już mamy aktora pierwszoplanowego, no to będzie bardzo, bardzo blisko. W tym momencie jeszcze jest zwiastun filmu nominowanego w kategorii najlepszy film. Akurat jest to amerykańska fikcja, więc już kończymy, bo jak jest aktor, to pewnie zaraz będzie aktorka, reżyser, no i potem najlepszy film. Więc zobaczymy. Ciekawy film, zabawny, dobry, smutny przy okazji. To jest Gosling wyszedł? Nie, Kimmel. A, zmienił po prostu marynarkę z ciemnej na jasną. No oczywiście, że tak, bo to wszystko nawiązanie jest do tego. Dobra. Dźwięk, dźwięk. John Mulaney, okej, nie kojarzę Gentlemana, chyba że popatrzę sobie i zobaczę, kto to jest. A żebym powiedział to. Popatrzymy, kogo mamy w tej kategorii. Mhm. O, tak, coś było w tym, że filmy bez dźwięku były trudniejsze do zrobienia. Okej, mam. Dźwięk. Okej, oczywiście śmiga po całej historii filmów, więc nabijamy się. Szczęki, Burt Lancaster, wszyscy tutaj są w to zamieszani, każdemu się dostaje. Chyba jakiś taki dzisiaj rzeczywiście pomysł na to, ażeby dołożyć do pieca jak tylko najbardziej można. No okej, jeżeli to jest zabawne, to nie mam z tym żadnego problemu, panie i panowie. Mam problem natomiast z tym, że akurat to się zacina to cholerstwo.
no ale to na to nie poradzimy już w tym momencie nic. Mm, Teraz kategoria najlepszy dźwięk. Mam nadzieję, że albo to będzie Oppenheimer, albo twórca. Ja powiem wam w ten sposób, że jeżeli chodzi o dźwięk, no bo tutaj mi się zwiesiło i nie widzę, co się dzieje, nominowane są twórca, Maestro, Mission Impossible, Oppenheimer, no i The Zone of Interest. Ja tutaj akurat stwierdziłem, że Oppenheimer dostanie Oscara w kategorii najlepszy dźwięk. Właśnie w tym momencie się pokazują, no ale coś się zacina. Ok, twórca jest za najlepszy dźwięk. Mission Impossible. No, okej. To ten most to niby miał być w Polsce rozwalony, tak? Oppenheimer. Oppenheimer. Maestro. No tutaj rzeczywiście mogło być grubo. Okej, ja mam, jak mówiłem wcześniej, jeżeli chodzi o dźwięk, mam obstawionego Oppenheimera. Uuu, ogromne zaskoczenie. Mm, mm. Pięknie, 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 pięknie. Mimo że nie trafiłem, jestem zadowolony z tego, że no powiedzmy, nasz film jest zwycięzcą dzisiejszego rozdania nagród. No jak na razie Oppenheimer dostaje w kość. Co tu dużo mówić. No jeszcze trochę tych kategorii jest, więc coś musiałeś im pomieszać, że podawali tam to. Zobaczymy, bo jeszcze jest i piosenka, jest jeszcze ścieżka dźwiękowa, w sensie muzyka, więc zobaczymy. Szlak, no co, widać, że się nie podeszło to, że strefa interesów, no strefa interesów, że nie dostała, że dostała oczywiście. Tarn Willers i Johnny Byrne, tych dwóch dżentelmenów. Mamy dobrych dźwiękowców. Mam nadzieję, że kiedyś nasi dźwiękowcy będą tam. O, pięknie powiedziane. Dziękujemy Akademii za to, że słuchała naszego filmu. Proszę bardzo. No zobaczymy. Wielki sukces polskiej koprodukcji, w pełni zasłużona nagroda za rewelacyjny dźwięk w strefie interesów. No, oczywiście, że tak. No, nie ma co narzekać. O, wolałem Oppenheimera. No, słuchajcie, dosyć fajnie, że rzeczywiście polska koprodukcja otrzymała Oscara. Teraz będzie Ken. Występował, a właściwie Ryan Gosling. I'm just a Ken. Z filmu oczywiście Barbie. O, proszę bardzo, siedzi sobie ładnie w kapeluszu. I zaraz koło Margot Robbie, czyli Barbie. A Will Smith siedzi w domu. Bardzo dobrze. I nawet rękawiczki ma różowe do tego swojego różowego. To wszystko jest różowe. Fortepian. Czy pianino, przepraszam. No nie najgorzej. Nie najgorzej. Na pewno Ela Zapędowska by się nie powstydziła, nie płakałaby. No, wygląda to nie wiem, uroczo można powiedzieć? No nie bardzo, akurat nie pasuje, że wygląda to zabawnie. Zobaczymy. O proszę, jaki męski men. Patrzcie, jak rozwala te deski jak karateka. A propos karateki, panie i panowie, to dzisiaj, a właściwie no już w tym momencie wczoraj, swoje 84. urodziny obchodził Chuck Norris.
największy z największych oczywiście. Przy okazji tego faktu mnóstwo widzów podesłało żarty o Chucku Norrisie. Jedne zabawne, inne mniej, ale różnie. Okej, a co to jest? A to jest, aha, zdjęcie. Dobrze, to jest takie wielkie plakaty, które ma. Ale ładnie to jest przygotowane, super to wygląda, choreografia mega. A, czy to jest Slash? Czy to jest Slash, ten Slash z Guns N' Roses? No jak widzisz dokładnie, jak daleko jestem, że tak powiem, zapóźniony z tą całą galą. Tak, to jest Slash, poznaję po gitarze. Oczywiście, potem, że to widać. Możesz się zastanawiać, ale czemu? Przecież to widać wszystko. No nie, no to wiesza się coraz częściej, co mnie bardzo mnie smuci, no ale fakt jest taki, że jest VPN włączony, więc możliwe, mm, że akurat on ogranicza prędkość. I zaczęło się po raz wtóry. Chuck Norris nie obchodzi urodzin, to one chodzą wokół niego. Tak, tam było jeszcze coś, Chuck Norris nie zna cierpliwości. Cierpliwość boi się go poznać. I jeszcze oczywiście, najbardziej hardkorowy, że Chuck Norris nie żyje, tylko śmierć się boi mu o tym powiedzieć. No, to widzisz, operatora stolika, no to jest hardkorowo, po prostu idziemy na żywioł i dziękuję bardzo i to wszystko, nie ma co no i jedziemy i lecimy i śmigamy. Dobrze jest, bardzo mi się to mm. A, to nie, to wyłączę napisy, bo to nie mam potrzeby. Okej, okej, za chwilę to wszystko będzie. Dobrze, teraz mamy znowuż studio. Dowcipy o Norrisie zawsze są, śmieszne. No wiesz, no Chuck Norris jest po prostu wiecznie żywy. Nawet wskoczyłem na jego Instagrama i on tam mówił, że no dzisiaj mam, co on tam mówił? Y, o 84 lata, ale nie czuję się starszy niż 48. On tam przy okazji tam oczywiście boksował, ale wiadomo Chuck Norris to Chuck Norris. Słuchajcie, no jest dobrze, oczywiście. Mieliśmy piosenkę, może po prostu być, ale co jest najważniejsze, to jest mm, kolejny Oscar dla polskiej produkcji. Wielki sukces polskiej koprodukcji, w pełni zasłużona nagroda za rewelacyjny dźwięk w strefie interesów. No tutaj załatwi nas wszystkich, bo i twórca, który mówiłem i chwaliłem wcześniej za efekty wizualne i maestro, no, film, no co tu dużo mówić, o kompozytorze, dyrygencie. Już no, z racji tego, że wiadomo, to jest akcyjnie i tam się rzeczywiście wszystko musiało albo bardzo szybko się musiało, bardzo wiele rzeczy musiało się zgadzać. Oppenheimer, no jak na razie chyba jest jednym z największych przegranych, co? Dzisiaj, no bo rzeczywiście, biedne istoty i strefa interesów szaleją po prostu, więc, jestem bardzo zdziwiony, no ale nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Część kategorii mi się udaje odgadywać. Ja ogólnie Oscary oglądam od 1993 roku. Tak, taki stary jestem. Ja już mówiłem wcześniej, pamiętam nawet Święta bez Kevina na Polsacie i, to ja trzymałem Marlę Rodowicz do chrztu a Mojżesz wisi mi piątkę. No to wszystko już jest odfajkowane to co moi widzowie mówią, więc, fajnie jest nie najgorzej, jest bardzo intrygująco. Zobaczymy, czy dalej będzie tak samo, czy będziemy mieć możliwość, zobaczenia, kilku zaskoczeń. Jest, jest taka możliwość? No pewnie, że taka możliwość, bo jeszcze kategorii, które zostało, no mamy muzykę, mamy piosenkę, te kategorie jeszcze nie były w ogóle, omawiane, więc zostało nam, aktor i aktorka pierwszoplanowi, reżyser i film. No to wiadomo, że jeszcze musi być, zrobiony. Co tu jeszcze mamy? Jakieś jeszcze kategorie? No chyba nie, bo tak mi się wydaje, że to już tak, no już bliżej niż dalej. Więc pewnie jakoś tak będzie. Domyślam się, że teraz chyba zaczniemy od muzyki, aż nawet sprawdzę, czy jeszcze ewentualnie jest jakaś piosenka do wykonania, i byśmy w tym momencie przynajmniej wiedzieli, czy już tutaj przynajmniej na tym polu jest koniec. Piosenki mieliśmy, filmu Flaming Hot, czyli było, I'm Just Ken z Barbie było, It Never Went Away z American Symphony było, Song for My People z Killers of the Flower Moon było i What Was I Made For z Barbie było, więc wszystkie piosenki mamy już przedstawione, więc wiemy dokładnie, jak to wygląda. Mm,
No to pora chyba teraz na muzykę. Najlepsza ścieżka i najlepsza piosenka, najlepszy reżyser, aktor, aktorka, no i najlepszy film. I to by było na tyle. Jak tak to rzeczywiście wszystko sprawnie pójdzie, to się okaże, że Oscary się skończą przed czwartą. No i będziemy wszyscy tutaj zaskoczeni bardzo. Zdecydowanie tak. Mimo że w tym momencie już, nie no, nasze spotkanie dzisiaj trwa, około 3 godzin w tym momencie, no ale to nie jest tak, mm, że my jesteśmy od początku Oscaru, my troszeczkę wcześniej zaczęliśmy, bo, wiadomo, trzeba było, pogadać. Bardzo fajnie, bardzo dobrze, jest mi super. Dziękuję wszystkim, którzy są na tym, tutaj YouTubie pionowym, tym shortowym, jak to się nazywa, bo rzeczywiście tutaj też możecie oglądać. Y, no i fajnie, i dobrze widzę, że studio chyba się kończy i lecimy dalej, tak? Zobaczymy, co teraz się będzie działo. Popatrzmy, czy jeszcze jeden film? Tak, jeszcze jeden zwiastun filmu nominowany w kategorii najlepszy, czyli Oppenheimer. I, popatrzymy. No tak, Cillian Murphy, Matt Damon i kilku jeszcze innych zacnych. Ciekawe, czy studio wolałoby otrzymać na przykład 4 Oscary w najważniejszych kategoriach, czy na przykład dostać 10 Oscarów w kategoriach technicznych. No, zostawimy. Czy zostały około 4 kategorie? Wydaje mi się, że zostało 6 kategorii jeszcze. Mm. Właśnie Jimmy Kimmel prezentuje spodnie po Kenie. Dobrze. Okej, teraz zaczynamy muzyka i ścieżka dźwiękowa, właściwie ścieżka dźwiękowa i muzyka. Tutaj się pojawić ma Ariana Grande, którą na pewno kojarzycie. Taką mało znana piosenkarka. Najlepszy, już tutaj patrzę, gdzie mamy tę muzyka i piosenka. Jest, proszę bardzo. Zacznijmy pewnie od ścieżki dźwiękowej, czyli od muzyki. Mhm. Dobrze. Okej, co będzie pierwsze? Dobrze. Mm. Popatrzymy, co będzie. S Somewhere Over the Rainbow. Judy Garland, oczywiście z piosenki z filmu o Czarnoksiężniku. Zaczynamy od muzyki. Amerykańska fikcja. Laura Karpman. Muzyka do tego filmu. Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. John Williams. Klasyk, już wiadomo, mistrz. Czas krwawego księżyca. Robbie Robertson. Oppenheimer. Ludwig Göransson. No i w tym momencie mi się zwiesiło. I jeszcze biedne istoty są oczywiście. I tutaj obstawiam właśnie Oppenheimera, czyli Ludwika Göranssona. I mam nadzieję, że to rzeczywiście będzie tutaj. A za biedne istoty nominowany jest Jerskin Fendrix. Jerskin Fendrix. Dawaj mi Oppenheimera. Oppenheimer. Czyli Ludwik Göransson dostaje Oscara w kategorii najlepsza muzyka, najlepsza ścieżka. Muzyka robiła robotę w Oppenheimerze, pisze Piotrek J. Zdecydowanie tak. No ale tak naprawdę, jeżeli popatrzy na te filmy, no to we wszystkich ich ta piosenka robiła rzeczywiście ogromne wrażenie i ogromną robotę. Zobaczymy. No, w tym momencie tutaj Ludwik. Pięknie. Zaraz potem będziemy mieć piosenkę i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Czy może zaskoczenie i Ken, czy może nie? Pięknie. Hej Marcin, do kiedy będzie trwały live mniej więcej? Wiesz co, Krystian, została nam jeszcze piosenka, która będzie prezentowana zaraz. Najlepszy reżyser, aktorka pierwszoplanowa, aktor pierwszoplanowy i najlepszy film. Czyli tak naprawdę mam jeszcze
po tej kategorii mamy jeszcze 4, więc obstawiam, że dochodzi w Polsce trzecia. Wydaje mi się, że może jeszcze z pół godziny, może 40 minut. Potem jeszcze oczywiście po zakończeniu Oscarów poświęcimy jeszcze 2 minutki, żeby sobie pogadać o nich chwileczkę. Piosenka? Chciałbym What Was I Made For? Billie Eilish za What Was I Made For za Barbie otrzymuje Oscara, panie i panowie. Jest ich to już druga, drugi Oscar, bo tutaj właśnie coś nie słyszałem, mówił, że wcześniej dostali Oscara za film o Jamesie Bondzie No Time to Die. No okej, w porządku, to byłoby coś ciekawego. No, czyli tak jeszcze powiedzmy z 45 minut, mam nadzieję. Zobaczymy. Tutaj odłożymy, bo to już jest było. No pięknie, dobrze, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Goranson to solidny kompozytor. W Mando zrobił super ścieżkę dźwiękową, do Tenet zrobił super muzykę i teraz naprawdę zasłużony ten Oscar. No to zgadza się, wiecie co, to jest fajna sprawa, że e, bardzo często tak, John Williams tutaj był, no facet, który robił do czego on muzyki nie robi, można by powiedzieć. No wiadomo, że mamy kilku takich twórców, no, Ennio Morricone, wiadomo, John Williams, Goldsmith i rzeczywiście jeszcze kilku innych zacnych twórców. Dobrze, że dostają szansę inne osoby, że nie tylko cały czas sam tam John Williams, tam ma rzeczywiście kilka Oscarów, nominowany był wiele razy, a tutaj mamy w ten sposób. Jestem, jak to mawiał pewien prezydent, jestem za, a nawet przeciw. I od razu uprzedzę pytania. Ten live zostanie na YouTubie, zostanie na Facebooku, będzie można sobie go obejrzeć, odsłuchać później. Domyślam się, za dzień lub 2, tak jak i inne moje podcasty, trafi na Spotify'a, na Google Podcast, wszędzie tam, gdzie słuchacie swoje podcasty i wtedy będzie można jak najbardziej sobie to odsłuchać, chociaż na Spotify chyba nawet można obejrzeć. Billie Eilish, jedziemy z koksem. Dobrze jest. Pięknie, no super. Barbie z kolejnym Oscarem. Ja wiem, że oczywiście nie bezpośrednio, ale Janet Young, prezydent Akademii. Okej, honorowe Oscary, zaraz zobaczymy, czy będzie jakaś. Tutaj widzę, że Mel Brooks dostał honorowego. O nie, czyli Mel Brooks, Angela Bassett, między innymi dostali Oscary wcześniej. Honorowe Oscary, jeżeli chcecie, to zeskanujcie ten kod QR, który jest tutaj. No, akurat nie będziemy w tym momencie skanować tego kodu, bo akurat chyba nie potrzebujemy. Okej, zaraz. No dobrze, więc mamy w tym momencie studio, panie i panowie, a ja muszę oczywiście po nadmiarze herbatki znowuż się udać. Czy tym razem uda mi się włączyć muzykę, która by tu was mogła, że tak powiem, chwilę przytrzymać, jak ja pójdę? Dobra, włączyłem. Jak się odpali, to tak, a nie, zaraz wracam. Już jestem. No widzę, że muzyka się oczywiście nie włączyła, ale to chyba wina tego VPN-u, no ale zara się.
Co mamy dalej? Płynnie przechodzimy do, e, nie no to patrz, nie odświeżyło się. Co tu się porobiło, tyle rzeczy. Nieładnie. Nagroda otrzymuje piosenka filmu Barbie, pierwsza statuetka tego wieczoru dla Grety Gerwig, czyli dla jej produkcji, czyli Barbie. Tymczasem Billie Eilish zostaje dwukrotną laureatką Oscara w historii. Okej, super. No i co tu jeszcze mamy wcześniej? Nagroda dla Oppenheimera, czyli za muzykę, no to wiemy. I jest git. Dobra, piosenki oczywiście nie będę wam teraz włączał, bo dopiero co była. Już zobaczę, co tutaj pisaliście. Jest w porządku. Jest w porządku. No zostało nam jeszcze 4 kategorie. Mamy dla najlepszego reżysera, dla najlepszego aktora, czy tam aktorki, nie wiem, która będzie wcześniej, no i za najlepszy film, czyli dla producenta. Najważniejsze kategorie. Jest tylko i wyłącznie kilka filmów w historii światowej kinematografii, które dostały Oscara właśnie we wszystkich tych najważniejszych kategoriach. Jednym z nich jednak na przykład jest Milczenie owiec Jonathana Dema. Wiadomo, Anthony Hopkins, niesamowity, Jodie Foster, która również dzisiaj była nominowana, ale akurat Oscara nie dostała. No i już tutaj popatrzę. Pierwszy ma być reżyser, tak? Zobaczymy, kto jest nominowany za najlepszą reżyserię. Było tutaj, proszę bardzo. Justin Triet za Anatomię upadku, Martin Scorsese za Czas krwawego księżyca, Christopher Nolan za Oppenheimera, Yorgos Lanthimos za Biedne istoty i Jonathan Glazer za Strefę interesów. To rzeczywiście wyglądało. Ja chyba wybrałem Oppenheimera. Tak, zgadza się. Wytypowałem Oppenheimera. Anatomia upadku, tak, dobry film. Jak już mówiłem niejednokrotnie, polecam każdemu. Martin Scorsese Czas krwawego księżyca nie jest to najlepsza produkcja Martina Scorsese, no ale jak już mówiłem wcześniej, on dostał Oscara za reżyserię kręcąc remake, tak, filmu azjatyckiego, bo Departed to był właśnie remake, a nie dostał za chociażby Wściekłego byka. Christopher Nolan, no to wiadomo. Yorgos Lanthimos uwielbiam, naprawdę uwielbiam i nieważne, czy to jest faworyta, czy cokolwiek innego, jest cudownie. No i Jonathan Glazer, Strefa interesów. Jeszcze nie ten kaliber. A teraz przechodzimy już do Oscarów. Mhm. Okej. No zaraz się zacznie, mam nadzieję. Inaczej zaczęło się już, tylko w tym momencie tutaj to się strasznie kaleczy, strasznie wiesza. I muszę przyznać, że mi się to nie podoba, jak to rzeczywiście wygląda. No ale cóż, takie jest życie. Mhm. No w tym momencie mi okej, teraz mamy chyba In Memoriam, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, ale bo rzeczywiście tutaj się zwiesza i nic nie widzę. Tak, zgadza się. Pokażcie cały ekran, a nie tak tylko, wiesz. In Memoriam to jest sekcja, gdzie oczywiście świętujemy, przypominamy osoby filmu, które odeszły w minionym od ostatnich Oscarów. O, proszę bardzo, Tom Wilkinson między innymi, Glynis Jones. Było kilka zacnych postaci, które na przykład nieco odeszły od nas. Paul Rubens, czyli Pee Wee Herman, Piper Laurie, którą też wiele osób kojarzy, aktorkę, Richard Roundtree, cudowny Shaft, Ryan O'Neal, Love Story. Oczywiście było wiele osób, które odeszły nawet dzisiaj mówiłem o twórcy mangi Dragon Ball Z. Czyżby? Nie, czyżby to był Andrea Bocelli? Nie, chyba raczej nie brzmi jak Andrea Bocelli. Tak, to jest smutna część Oscarów, tutaj Wiktor pisze, no ale y, cieszy mnie, że przynajmniej taką rzecz mamy, prawda, że rzeczywiście pokazują, kto odszedł. To jest Andrea Bocelli, ja cię kręcę. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Mnóstwo znakomitości od nas odeszło. No, ale jak to mawiają, PESEL-u nie oszukasz i czasami tak jest rzeczywiście, że
Powiem w ten sposób, pamiętajcie, że, my żyjemy w takich czasach, że mnóstwo z tych naszych, toolsów, tych naszych, po prostu idoli będzie niedługo odchodzić. No, tak jest zawsze, no ale w tym momencie wyobraźcie sobie, że niedługo Janusze Gajosy, Antony Hopkinsy, Stallony i inne Krystyny Jandy będą odchodziły. No i, nieważne jak to jest, ale Matthew Perry, bardzo smutna sprawa. Richard Lewis, czyli książę Jan z Robin Hooda, Faceci w rajtuzach. Bardzo to tylko pokazuje, jak szybko niestety się starzejemy. Może czas dla wszystkich jest taki sam, no ale dokładnie wiecie o co chodzi. No smutne pisze, Piotrek. Mm. Ale fajnie, że nie tylko na zasadzie: "O proszę bardzo, damy znanych reżyserów, aktorów". Carl Weathers, ta z mojego ulubionego Predatora, ale też, osoby, które, mm, Tina Turner, które tam stały gdzieś za kamerą, zajmowały się scenografią i tak dalej, więc jak już świętujemy to wszędzie i wszystkich, także bardzo dobrze, bardzo ciekawie. Panie, panowie, tylko po raz ostatni powiem, bo widzę, że już kilkaset osób dzisiaj z nami było. Dajcie łapkę w górę, przybijcie suba, czy tam obserwację, w zależności gdzie jesteście i będzie mi niezmiernie miło. Y, znowuż przerwa. Okej. Mamy znowuż przerwę. No okej, w porządku. Dotarliśmy do tradycyjnego, poruszającego momentu gali in memoriam, czyli uczczenie tych przedstawicieli i przedstawicielek świata filmu, którzy odeszli w ciągu minionych 12 miesięcy. Ta część wieczoru rozpoczął przemówienie zmarłego, rosyjskiego opozycjonista Aleksieja Nawalnego. No ja mówiłem wcześniej, to mi się bardzo tutaj, wiesza, no ale jakoś przynajmniej udało mi się, wysłać kilku piosenek, kilku osób zobaczyć. Dla mnie to jest niesamowite, że ci wszyscy ludzie już tyle lat, ile mają, przecież ja z nimi oglądałem filmy, jak mieli 40-30, a teraz wiesz, no ja na przykład, filmem, może nie powiedzmy zawodowo, ale filmem się interesuję od 93 roku. Gdzieś mniej więcej, gdzieś mniej więcej od lata. No jeżeli sobie przypomnisz, że słuchaj stary, że to już jest 31 lat, no to jest mnóstwo czasu i ja już wtedy oczywiście, no wiadomo, że wcześniej, bo ja jestem jeszcze urodzony w latach 70., ale pamiętam tych wszystkich właśnie, aktorów wtedy młodych, inne role, inne, postacie, no i cały czas oni są. No i rzeczywiście to coś w tym wszystkim jest, że to są nasi bohaterowie, my się z nimi zżyliśmy, to jest tak jak no nie wyobrażamy, przynajmniej ja sobie nie wyobrażam, do tego przyjdzie oczywiście, światu życia powiedzmy bez Janusza Gajosa, bez no powiedzmy Van Damma, Stallona, bez Antonego Hopkinsa, Roberta De Niro, bez Jodie Foster, bez mnóstwa właśnie cudownych, świetnych, twórców. Clint Eastwood, przecież ten facet rzeczywiście już ma ładnych, parę lat. No a z każdym dniem to jest tak, że no, słuchajcie, Clint Eastwood ma tyle lat, a ciągle jeszcze robi teoretycznie ostatni swój film teraz, no i będzie niedługo, tak, no, trzeba będzie odłożyć but na kołek i tak to się będzie działo, tak po kawałeczku będziemy to swoje serce kroić, odkładać, bo będą ci wielcy odchodzić. Mm, Wiadomo, że mamy kolejne pokolenie cudownych, świetnych, aktorów i mamy Dawida Ogrodnika, mamy Margot Robbie, więc z zachowaniem oczywiście wszelkich, proporcji, więc no jestem, pełen optymizmu, no ale krótko mówiąc, PESEL-u nie oszukasz i wiemy jak to, wygląda. Wiesz, zaczynałem oglądać, filmy, w latach 80., kiedy Steven Seagal, był piękny, młody, szczupły, a teraz Steven Seagal jest, starszy, niekoniecznie szczupły i niekoniecznie się bije, tylko używa kaskaderów, a cały czas to robił. Jim wrócił z nową marynarką, pisze Wiktor. No widzisz, masz do przodu, ale tutaj to oznacza, że wracamy do Los Angeles. Popatrzymy, co tutaj się dzieje. Cześć Ania i Galeria, witam was bardzo na Instagramie, bo widzę, że oglądacie, cieszy mnie to. I tak samo jak Amy i, I Still a Professional i Szymon. Bardzo fajnie, że jesteście. Okej.
Najlepszy aktor, proszę bardzo, i przedstawić ma go 5 oryginalnych, członków NSYNC. Nicolas Cage, Matthew McConaughey, Brendan Fraser, Ben Kingsley i Forest Whitaker. Piękna ekipa, super, super, bardzo mnie to cieszy, że rzeczywiście jest fajna. To są dopiero tuzy. A kto pamięta, że Forest Whitaker występował w takim filmie jak, oj, Kickboxer z Jean-Claude'em Van Dammem? Pewnie niewiele osób. Od kogo zaczynamy? Brendan Fraser. Jeffrey Wright, czyli amerykańska fikcja. Świetna rola, dobry film. Bardzo fajnie. Hmm. Przypomnę, że Jeffrey Wright to jest nasz obecny, tak, obecny, porucznik Gordon w w świecie Batmana oczywiście. Nicolas Cage, który przeżywa 4., 5., 48. młodość. Pięknie. Paul Giamatti. Oni tu pomawiają Giamatti, no ale powiedzmy, że ja zostanę przy Giamatti. Super. On jest oczywiście nominowany za Przesilenie zimowe i tam było mnóstwo większość z tych filmów oczywiście, są na kanale, omówione. Tam jest specjalna, playlista Oscary 24, no a także możecie zobaczyć. Matthew McConaughey, Bradley Cooper, pewnie, że tak. W tej kategorii mamy właśnie tych 5 dżentelmenów. Ja nikogo pewnie nie zaskoczę. Obstawiam, że Cillian Murphy otrzyma Oscara za, rolę w filmie Oppenheimer. Tytułową rolę oczywiście. Pięknie. Dobra. To jeszcze nie koniec. Jeszcze 2. Ben Kingsley. Cillian Murphy. Pewnie myślicie, Ben Kingsley to Mandaryn. Nie tylko, nie tylko. Mnóstwo ciekawych roli, chociażby Gandhi przecież, no to. No i on właśnie występował też w tym filmie krótkometrażowym Wesa Andersona, który dzisiaj został nagrodzony Oscarem. Pewnie, że Murphy zgarnie tę statuetkę, przynajmniej tak mam nadzieję. Też to chciałbym usłyszeć, że, "And the Oscar goes to Cillian Murphy for Oppenheimer". Byłoby bardzo fajnie. Pięknie, pięknie. Jeżeli teraz Murphy dostanie Oscara, to, jutro Irlandia będzie piała z zachwytu. Nie, Forest Whitaker. Czyli czyli panowie razem współpracowali. Jeżeli lubicie, Foresta, to obejrzyjcie sobie „Ostatni król Szkocji” albo „Ghost Dog. Droga samuraja”. Piękna sprawa. Świetny aktor. Mhm. No i widzicie, jak mamy duże opóźnienie, bo to już widzę już nawet, Onet podał, że Oscar goes to Cillian Murphy, panie i panowie, więc, y, bardzo mnie to cieszy. Cillian Murphy! Rewelacyjnie. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie. Zobaczę, jak będzie przerwa, spróbuję to odświeżyć, może się uda, nadrobić kilka sekund. Pierwszy Oscar, pierwsza nominacja dla Kiliana. No, cudownie, cudownie. Jest! Pisze Wiktor. Bardzo mnie to cieszy. Uścisnąć rękę Bena Kingsleya. Pięknie, proszę bardzo. To są dopiero tuzy. I podoba mi się ta formuła. Podoba mi się rzeczywiście ta formuła, że bardzo, 5 zasłużonych. To nie jest to, że wiecie, wychodzi jakiś ziutek i jest dobrze. No to jutro Marcin na piwo z Murphym. Pogratuluj mu, jak cała Irlandia pójdzie z nim na piwo.
Żeby było śmieszniej, Wiktor, jest takie piwo, co się nazywa Murphy's w Irlandii. Pięknie. Super sprawa, świetnie. Oczywiście podziękowania dla producentki, dla reżysera. No, oczywiście dziękuję wszystkim nominowanym. Mm, super. Nawet dzieciaki są. Dawaj po irlandzku. Dajesz. Gorew Bilema Hagot. Mm, film o facecie, który stworzył bombę atomową. Jest! Gorew Bilema Hagot. Oczywiście Gorew Milema Hagot to jest po irlandzku i znaczy to dziękuję po tysiąckroć. Bardzo, bardzo, no, to może się było spodziewać. Pięknie, piękna mowa. Dawać. Steven Spielberg. Aktorka czy reżysera? Co nam Steven podrzucisz? Mhm. Reżyseria. Reżyseria. Mhm. Dawaj, dawaj, dawaj Steven. 30 lat temu wygrał swojego pierwszego Oscara. Co by to było? To była lista Schindlera, tak? Okej. Justin Triet za Anatomię upadku. Martin Scorsese za Czas krwawego księżyca. Christopher Nolan za Oppenheimera. Yorgos Lanthimos za Biedne istoty. I Jonathan Glazer za Strefa interesu. I dawaj, dawaj, Nolan, Oppenheimer, Oppenheimer, Nolan, Oppenheimer. Christopher Nolan, Oppenheimer. Pięknie. Ósma nominacja, ale ja. Ósma nominacja dla Christophera Nolana, dopiero pierwszy Oscar. A pierwszą nominację do Oscara otrzymał za scenariusz do filmu Memento. Nie wiem, czy pamiętacie, bardzo ciekawy film. Inaczej dziwnie rzeczywiście nakręcony. Tutaj właśnie ten film powstał na stole montażowym. Bo gdyby go puścić normalnie, to nie byłoby super. No zobaczymy, co teraz powie Christopher Nolan. Pięknie. No to jak na razie jest super, więc jeszcze będzie zaraz aktorka pierwszoplanowa, no i najlepszy film. Więc tutaj sobie mogę już odłożyć. I będę wiedział. Mhm. Oczywiście nie wiem, co Christopher Nolan w tym momencie mówi, bo to się znowuż zacina, no ale mhm. Podziękowania specjalne dla wszystkich, którzy we mnie wierzyli, którzy o mnie myśleli i oczywiście podziękowania dla producentki. No musi tak być. Rzeczywiście, ale jeżeli jesteś nominowany po raz 8, to po prostu rewelacyjnie. Mhm. Mm, nie wiem, jak duże mam opóźnienie, więc powiem tylko tak, że jeżeli chodzi o aktorki, mamy Annette Bening za Najad, Lily Glasson za Czas krwawego księżyca, Sandra Hüller za Anatomię upadku, Carey Mulligan za Maestro i Emma Stone za Biedne istoty. Mam nadzieję, że teraz będzie, czy robimy przerwę? Zobaczymy, co tam w Hollywood wymyślili. No pewnie będzie przerwa, bo to by za szybko się skończyło. No oczywiście, że tak. Musi okej.
Musi być oczywiście przerwa. No dobrze, dobrze. Czyli mamy gadające głowy w studio i mamy Oscara dla najlepszego filmu, dla najlepszego reżysera, czyli to jest Christopher Nolan za oczywiście Oppenheimera i najlepszy aktor pierwszoplanowy, czyli Cillian Murphy. No i rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze. Czy mi tutaj się coś nie zmieniało? Muszę zmienić. No i po raz wtóry się oczywiście wykłada. W tym momencie już widzę, że w ogóle nie działa już gala. Nie wygłupiać się, tylko dawać mi tutaj patrzeć. Tak, u mnie też są gadające głowy, tylko że w tym momencie widzisz, nic nie działa, nic nie idzie. Mhm. Dobra, są gadające głowy, jest w porządku. Słuchajcie, zaraz dostaniemy aktorkę pierwszoplanową, no oczywiście. Nominowane w tej kategorii mamy, jak mówiłem wcześniej, Annette Bening za Najad, Lily Gladstone za Czas krwawego księżyca, Sandra Hüller za Anatomię upadku, Carey Mulligan Maestro i Emma Stone za Biedne istoty. Powiem w ten sposób. Chciałbym, ażeby Oscara otrzymała Emma Stone za Biedne istoty, ale wytypowałem niestety, bo według mnie nie zasłużyła, bo nie była to aż tak dobra rola, Lily Gladstone za Czas krwawego księżyca. Według mnie rzeczywiście zarówno Sandra Hüller, no po prostu rewelacja. Carey Mulligan może niekoniecznie za Maestro, ale Sandra Hüller albo Emma Stone, obydwie, którakolwiek by z nich dostała Oscara, po prostu byłbym bardzo zadowolony. A jeżeli chodzi o film, oczywiście nie będę oryginalny, bo akurat nie ma takiej możliwości. Nominowani są w kategorii filmu American Fiction, czy amerykańska fikcja, Anatomia upadku, Barbie, Przesilenie zimowe, Czas krwawego księżyca, Maestro, Oppenheimer, Poprzednie życia, Biedne istoty i Strefa interesów. I tutaj, jeżeli mnie pamięć nie myli, wytypowałem oczywiście Oppenheimera, więc powinno być wszystko dobrze, powinno być wszystko lekko, łatwo i przyjemnie, sprawnie. No proszę bardzo, Emma Stone chciałbym z całego serca. No ja też bym sobie życzył rzeczywiście, żeby Emma Stone wygrała, ale biorąc pod uwagę jak działa Akademia, jak to wszystko wygląda, obstawiam, że rzeczywiście jednak będzie to niekoniecznie w tym temacie. Dobra, sobie tutaj odłożę i będę patrzył na Best Picture. Będziemy patrzeć, co tutaj się dzieje. Wracamy. Dobra, lecimy dalej. Okej. Ależ piękne aktorki. Cudownie rzeczywiście. Sally Field, Jennifer Lawrence, Jessica Lange. Brawa się należą, pewnie, że tak. Michelle Yeoh. I patrzymy teraz aktorka pierwszoplanowa, panie i panowie, mówiłem wam, kto był nominowany. Michelle Yeoh za komu? Sandra. Tak, ja sobie z tego, Piotrek, zdaję sprawę, że reklamy są cały czas, no ale to po prostu, wiesz, no, do przesady. Poza tym pewnie te reklamy kosztują tyle pieniądzów, że aż szkoda gadać. Dobra. Sandra Hüller. No bo to jest tak naprawdę nie wiemy do końca, czy ona popełniła, czy nie popełniła, co nie? Mhm. Paulina pisze, a propos oscarowej muzyki, polecam włączyć sobie kiedyś soundtrack Oppenheimera, jak będziecie jechać nocą autem, zwłaszcza numer Can You Hear the Music? Klimat nie do podrobienia. O, proszę bardzo. Dziękuję, posłucham pewnie. Sally Field. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mówię, Sandra albo Emma i dziękuję bardzo. Naprawdę Mary Calligan. Carey Mulligan rzeczywiście nie bardzo. No patrzymy. Brawo. Rzeczywiście niesamowity film Biedne istoty. Dziwny, niesamowity film. Jennifer Lawrence. Nie, no. W ogóle sytuacja jest taka, że Lily w tym filmie
wróć, w scenariuszu aż tak dużo, nie miała do grania, tylko potem po prostu, Martin Scorsese stwierdził: „Nie, no jednak damy jej troszeczkę więcej ról, damy jej kilka dodatkowych scen i akurat zobaczymy, jak to będzie wyglądało". No widać, że zadziałało to super świetnie, bo jest nominacja do Oscara, więc to coś pięknego. Aczkolwiek wydaje mi się, że nie była to oscarowa rola. Tak mi się wydaje, ale co ja tam wiem. Charlize Theron, Annette Bening w filmie Najad. Najad jest dostępny na Netflixie, panie i panowie, możecie obejrzeć. Mhm. Film bardzo, bardzo ciekawy, bardzo odważna rola, kiedy kobieta, powiedzmy, pod 70, aktorka, Hollywood, celebrytka, nie boi się pokazać w stroju kąpielowym, bez charakteryzacji, bez makijażu, no to rzeczywiście robi wrażenie. Mocna rola. Film oparty na faktach, możecie zobaczyć. Jessica Lange. Mm, tak. Dobra też ciekawa aktorka. Pewnie mnóstwo osób ją kojarzy z American Horror Story, a ja ją pamiętam jeszcze chociażby z King Konga, tego sprzed wielu, wielu lat, w którym to patronował jej Jeff Bridges. Mm. Tamta rola co prawda miała pójść do Meryl Streep, ale po tym jak reżyser i producent nazwał Meryl Streep, brzydką i nieatrakcyjną, bo nie wiedział, że ona mówi po włosku, mówiąc to, ona po prostu delikatnie mówiąc wstała i podziękowała mu. Także panie i panowie, ja bym życzył sobie i wam, Emmy Stone, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. And the Oscar goes to? Dawaj, Emma Stone. Tak! Super! Jednak. O, Wiktor pisze, udało się. Rewelacja, rewelacja. A, super. No, zasłużyła, naprawdę zasłużyła. Emma Stone. O, problemy z zamkiem? Za ciasno, czy po prostu, puścił zamek? Dobrze jest, najważniejsze, że udało się, jest Oscar, jest rola. Oj, pięknie. Więc widać, aż tak do końca ta akademia nie jest, poprawna politycznie. Jednak kieska się zepsuła. Pięknie. Bo głos mi po prostu uciekł. Wszystko super. Piękne, cudowne aktorki w mojej konkurentki. Mam nadzieję, że teraz, kariera Sandry Hüller potoczy się tak samo jak, porównując, kariera Christopha Waltza, też właśnie z nikomu nieznanego aktora, że tak powiem, stała się większa. Ja też Piotrek, ja też. Cudownie. Mm. Jorgos Lanthimos. Film jest bardzo piękny, cudowny, naprawdę kostiumy, scenografie, fryzury, wszystko jest świetne. Film dziwny, bo no oprócz tego oczywiście, że jest Emma, jest Mark Ruffalo, jest przecież Willem Dafoe, który tak naprawdę we wszystkim. On pewnie jakby mu dać do zagrania gotującą się wodę, to by się okazało, że jest, cudowny, ale film rzeczywiście dziwny, ale ładny. Super, pięknie. Teraz tylko Oppenheimer leci po zwycięstwo jako film roku. Tak, zgadza się. Mhm.
Fajnie powiedziała. Podziękowania specjalne dla mojej córki, która za 3 dni będzie miała 3 lata i, sprawiła, że od tej pory, kiedy się urodziła, nasze życie jest w Technicolorze, więc rzeczywiście bardzo, bardzo ładne słowa. No, zasłużyła, no co tu dużo mówić, dokładnie. Mówiłem od początku, że chcę, ażeby właśnie ona otrzymała, nagrodę i udało się. I jest pięknie, jest dobrze, jest cudownie. Została nam ostatnia kategoria, panowie i panie i panowie, boys and gentlemen, ladies and girls, czy jakoś tak? Mhm. Tutaj oczywiście nie będę wymyślał, bo wiadomo, że o proszę bardzo i się jeszcze wywaliło. No, pewnie, że tak. I całkowicie. Choroba jasna. No dawaj, dawaj to człowieku. Nie możesz tak zrobić, że e, przy najważniejszą kategorią mi się to wszystko wywali. Zgadza się Jakub. Tutaj Jakub napisał, film jest dziwny, ale jest wspaniały w swej dziwności. No coś rzeczywiście w tym jest. Coś rzeczywiście w tym wszystkim jest. Słuchajcie, spróbuję. Można chwilę urwać, bo muszę znowu zmienić, że tak powiem, VPN-a. Okej, jesteśmy z powrotem, tylko czy zdążę włączyć, czy to mi się wstrętne cholerstwo uruchomi. Okej, teoretycznie już śmiga, więc patrzymy. Mam nadzieję, że tak. Zgadzam się z wami, no, to jest film, którego trzeba doświadczyć, którego trzeba zrozumieć, którego on jest, albo go kochasz, albo nienawidzisz. Nie ma tego, że obejrzałem, może być jak najbardziej. Nie, nie. Ten film jest albo cudowny, albo cudaczny. Dawaj, no dawaj, włączaj się już. Okej, łączy się, więc zobaczymy, czy mi się uda. And the Oscar goes to i może nie będzie. W kategorii najlepszy film mamy dużo produkcji. Przypomnę, amerykańska fikcja, Anatomia upadku, Barbie, Przesilenie zimowe, Czas krwawego księżyca, Maestro, Oppenheimer, Poprzednie życia, Biedne istoty, Strefa interesów. Nie, no wy sobie chyba mnie dworujecie. Na wejście gra ikoniczna muzyka z Ojca Chrzestnego, tak ładnie jest napisane. No ale co z tego, jak ja tego nie widzę. Mhm. Super. Proszę bardzo. Al Pacino wręcza Oscara za najlepszy film. No, czy mogło być lepiej i Ojciec Chrzestny muzyka? Pewnie, że tak. Udało się. Być albo nie być. Tutaj chcę, ażeby wygrał Oppenheimer. Byłoby bardzo cudownie, byłoby zasłużenie i tyle. 10 filmów jest? 10 filmów, no. Dobra. Ale zrób, spraw, żeby, że tak powiem, było wszystko w porządku. Więc Oscar otrzymuje Oppenheimer. Okej. And the Oscar goes to? Oppenheimer. Powiedział po swojemu, ale jest Oppenheimer najlepszym filmem, czyli 13 nominacji. 13 nominacji, 7 Oscarów. No dobrze, dobrze, pięknie, pięknie, jest moc. Mm, tak, tak, tak. No super, dawać całą ekipę wszystkich na scenę. Niech idzie Robert ze swoim Oscarem, Cillian i tak dalej, i tak dalej. Całkiem całkiem ładna ekipa. 2 Oscary, bo oczywiście za najlepszy film otrzymuje Oscara, producent, nie reżyser, tylko producent, więc akurat ponieważ Christopher Nolan był również współproducentem, on również tak samo jak i pani Thompson, zapomniałem imienia w tym momencie, otrzymuje Oscara.
Emma Thomas. O, Emma Thomas, nie Thompson. Emma Thomas. Pomyliło mi się, nałożyło mi się z Emmą Thompson, z tą aktorką. Mm, udało się w końcu. Coś w tym jest, że wielu reżyserów jako procentki wybiera kobiety, bo to rzeczywiście działa dobrze, sprawdza się. James Cameron chociażby i Gale Anne Hurd. Tak. Mm. Piękna sprawa. Kolaboracja, wspólna praca. Cześć, Mścigniew. Udało ci się przewidzieć wygrane w wielu kategoriach? Tak, jest 23 kategorie. 23 kategorie jest chyba. Udało się w 18, 19, więc całkiem dobrze. Także nie było dzisiaj najgorzej, mimo że było kilka zaskoczeń. Pięknie. Dobrze jest. Mhm. Bardzo mi się to podoba, że rzeczywiście 10 filmów było nominowanych. Oczywiście, że tak, ale ja mówiłem, gros z nich nie powinno się tutaj znaleźć, bo może były na końcu podziękowała Akademii, bo zapomniała. E, no pięknie rzeczywiście, nie ma co mówić. Aha, jednak 3% było. 3%. Okulary à la Heston Blumenthal? Niech tak będzie. Universal dostał. Tak, rzeczywiście dzisiaj poszło bardzo szybko, 3:23 i jakoś się udało. A pamiętasz, że się spóźnili? No, spóźnili się o bodajże 5 czy tam 6 minut. Także jestem zadowolony z tego, jak to, przebiegło. A wy cały czas ze mną tutaj jesteście i oglądacie. Fajnie, bardzo mnie to cieszy. 71 osób w tym momencie jest, a było więcej. Było dobrze. Akurat facet może mówić: "Proszę bardzo, razem z Emmą zrobili, 5 filmów w 20 lat". Zaoszczędził dużo czasu. Jimmy Kimmel to można teraz, y, nadrobić. Mhm. No nie wiem, czy Nolan coś będzie jeszcze mówić, coś będzie chciał dodać. Nie ma co, no już w tym momencie wszystko powiedział, jeżeli chodzi o reżyserię, więc nie ma co. Zdziwieni? No muzyka. Wszyscy są chyba zaskoczeni tym, że tak poszło, czy może już Jimmy Kimmel? Okej, no Oscary się zakończyły, panie i panowie. Mhm. Pięknie. No i skończyły się Oscary. Koniec u mnie już, tłumaczem pożegnał. No w tym momencie Jimmy Kimmel powiedział good night, powiedział dobranoc. Okej, no słuchajcie, powiedzcie, jak tam, zadowoleni jesteście z dzisiejszych Oscarów? O, mi się włosy rozwaliły. Rzeczywiście, no ja jestem bardzo zbudowany tym, jak to wszystko rzeczywiście wyglądało. Bardzo mi się, muszę przyznać, podobało. Wiem, że było kilka zaskoczeń, kilka razy, się zastanawiałem. Czekajcie, wyłączę VPN-a, więc pewnie jeszcze na 2 sekundki proszę bardzo, jest. Widzę, że mi się, telewizor wyłączył. No tylko już, o proszę bardzo, dawaj, tak, tutaj tak. Sekundkę tutaj tylko włączę, żeby to ładnie o nie, no nie to, żeby to ładnie w tle wyglądało. Widzicie, trochę
technik. Tutaj widać, że są moje wszystkie miniaturki z poprzednich rzeczy. Słuchajcie, przeliczymy co, jak to wyszło, ile się nie udało. Jest 23 kategorie. Zobaczymy, ile było minusów. No wy tam możecie dokładnie sprawdzać. Na razie są same plusy dodatnie, plusy ujemne, co? Jak to mawiali w misiu. Jest minus za animację, to jest 1. Dokument to jest 2. Tutaj jest trzeci minus. Chyba za montaż 3. No chyba mi wychodzi na to, że 3, że 3 kategorie w plecy, czyli 20 dobrze. No super, w porządeczku, nie ma tego złego. Podobało mi się, że nie do końca Akademia dała się zwariować, że rzeczywiście wiele osób, wiele nagród było przyznane tak, jak powinny być, a nie na zasadzie, że no nawet chociażby ta rola pierwszoplanowa, kiedy Lily Gladstone nie otrzymała tego Oscara, a rzeczywiście była to rewelacyjna Emma. Bardzo mi się to podobało. A jak to jest u was? Czy to rzeczywiście wyglądało tak dobrze z waszej strony, czy jednak niekoniecznie, bo te Oscary to po prostu są przewidywalne i nudne i dziękuję bardzo. I lepiej sobie było obejrzeć skrót w Teleekspresie, jak to się mawia. Ja jestem bardzo zbudowany. Mam nadzieję, że te Oscary dla strefy interesów to będzie coś więcej. Nie, tutaj się dzieje, proszę bardzo, wiadomości. To za chwilkę. Mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście coś więcej się wydarzy, a nie tak to, co było teraz. No wiadomo, że jak najbardziej mamy naszych twórców, mamy rzeczywiście jakieś tam zaczątki, niech się dzieje. Fajnie byłoby, jakbyśmy mieli w końcu my, polski film, może następnym razem trzeba wybrać film, który jest bardziej dostępny dla widza z zagranicą, który niekoniecznie musi znać polskie realia, tak? Który niekoniecznie musi być umoczony na naszym sosie kulturowym, żeby to wszystko znać, żeby wiedzieć, tylko po prostu włączy film. I tak samo jak między innymi właśnie Strefa Interesów, czy chociażby, przecież popatrzmy, Anatomia Upadku, też niby film, który tam gdzieś jest w tym, no bo też film jest po francusku w ogromnej ilości. I nie tylko, bo przecież Past Lives, czyli poprzednie życia, film w dużej mierze po koreańsku. Oj, co tu się stało? Patrzcie, jeszcze się wyłączyło to. O, bateria się wyczerpała. No widzicie, tak to niby wszystko jest. Aha. Proszę bardzo, tutaj już włączamy. Jedno się udaje, drugie się nie udaje. Dajemy ciach, włączamy. Czy to się uda? No nie uda się. Patrzcie, no posypało się. Skoro się pospało, to ja nie będę tego trzymał w ręku. Także dziękuję wam bardzo, widzowie, że tak powiem, pionowi. Okej, dziękuję bardzo. A tutaj jeszcze jest, więc trzeba było jakiś taki właśnie wziąć fajny film, można byłoby coś się działo, coś byłoby rzeczywiście ciekawego, intrygującego, a niekoniecznie tylko i wyłącznie to, co my znamy, to, co my rzeczywiście gdzieś tam, my rozumiemy kontekst, ale my niekoniecznie musimy, niekoniecznie inne osoby muszą być. Tutaj Wiktor pisze, następnym razem coś polskiego trzeba będzie, bo chłopów to by Amerykanie mogli nie skumać. No nie to, że mogliby nie skumać, tylko nie skumali, bo w tym momencie, skoro nie było nawet nominacji w tej kategorii, wiesz, to nie jest nagle tak, że my tworzymy całkowicie tak hektyczne klimaty, hektyczne filmy, że nikt tego nie ogarnia. No nie, bo tylko wystarczy sobie przecież przypomnieć, że były filmy nominowane i wygrywaliśmy filmy, były Oscary przyznane, więc spokojnie dajemy radę, więc to nie jest tak, że wiesz, że widzowie pionowi, no tak mówiłem, bo to akurat chodziło o to, że wyczerpała się bateria jak to się nazywa, ja ciągle zapominam, w gimbalu, proszę bardzo, w gimbalu i akurat jakoś tak to rzeczywiście poszło, a ponieważ w tym momencie jesteśmy cały czas dostępni na YouTubie, na Facebooku, Twitchu, Twitterze i na Instagramie, to wiem, że można spokojnie sobie to wszystko ogarnąć. My się widzimy na żywo za tydzień. Za tydzień będziemy sobie gadać o tym, co tam się wydarzyło. Pewnie omówimy też chwilę Oscar, no bo pewnie, że tak, bo nie ma innej możliwości. Dziękuję wam bardzo, że byliście dzisiaj ze mną. Chciało wam się siedzieć, no w tym momencie już 4. godzina idzie, także rzeczywiście coś niesamowitego, że siedzicie, oglądacie. No ale to akurat tak jak dla takich fanów jak my są te wszystkie filmy, wszystkie te rzeczy, bo to tak musi być, proszę bardzo. 1000 osób, słuchajcie, 1000 osób dzisiaj było z nami poprzez wszystkie te platformy, jest super, jest niesamowite. Cześć Piotrek, dziękuję bardzo, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Widzimy się jak najbardziej. Ja teraz muszę co? A teraz muszę wziąć i
wziąć i jeden dzień w roku taki jest, pewnie, że tak. Teraz wziąć i nagrać materiał dla tych wszystkich, którzy nie oglądali, tylko sobie siedzieli, spali spokojnie. Trzeba nagrać dla nich podsumowanie, żeby to jakoś wyglądało. A cóż, wracamy za rok? Pewnie, że wracamy za rok. Widzimy się za rok z powrotem przy okazji Oscarów.